Dzień dobry Państwu, Jacek Borowiak, NT Live, Nordic Striget. Witam w naszej przestrzeni, witam w naszych przestrzeniach internetowych, gdzie dzięki współpracy z wieloma fantastycznymi osobami, gośćmi, ale przede wszystkim partnerami, ale i widzami i słuchaczami udaje nam się od ponad 3,5 roku tworzyć świetne miejsce, które tętni naprawdę wspaniałym życiem. Jest mi niezmiernie miło, że przez ostatni czas zrealizowaliśmy dziesiątki fantastycznych odcinków i jestem przekonany, że kolejny sezon, czwarty, który już rozpoczął się we wrześniu, będzie przynosił również takie ciekawe audycje na żywo realizowane w naszych mediach społecznościowych. Drodzy Państwo, jeżeli macie ochotę, jeżeli macie potrzebę uatrakcyjnić swoje wydarzenia, konferencje, sympozja, szkolenia, webinary, zapraszam Państwa do współpracy. Zapraszam do tego, byśmy razem tworzyli przestrzeń, która rozwija system medycyny przedszpitalnej w Polsce, ale nie tylko, bo jak wiemy, NT Live, Nordic Striget to przecież o bezpieczeństwie mowa. Zatem jestem do Państwa dyspozycji, zachęcam do kontaktu i zachęcam do współpracy. Dziękuję, pozdrawiam najserdeczniej. Która kamera? Dzień dobry Państwu. Jacek Borowiak, Nordic Striget, NT Live, kłaniam się nisko wszystkim Wam, widzom i słuchaczom, którzy od 4 lat, za moment, bo dokładnie 6 lipca będziemy mieli swoje urodziny, a dzisiaj świętujemy 100. odcinek audycji, która powstała w bardzo trudnym czasie, kiedy świat ogarnęła pandemia, kiedy wszyscy zadrżeli, kiedy większość z nas została zamknięta w różnych przestrzeniach, należało coś zrobić, drodzy Państwo, żeby może nie zwariować. I tak powstał odcinek pierwszy, właśnie 6 lipca 2020 roku, gdzie rozmawialiśmy o bezpieczeństwie motocyklowym i potem już się to wszystko rozpędziło. Jak wiecie, drodzy Państwo, na co dzień pracuję sam jako ratownik medyczny w zespołach wyjazdowych u dysponenta nordyckiego i postanowiłem, że audycje NT Live będą czymś takim, co będę mógł zaproponować, jeśli chodzi o edukowanie nas, medyków, ale też również społeczeństwa. I później powstały rozmowy o medycynie ratunkowej, o ratownictwie medycznym, później o medycynie przedszpitalnej, bo te definicje bardzo mocno się przeplatają i zazębiają. Chciałbym bardzo serdecznie Państwu podziękować, wszystkim tym, którzy nas wspierają od tych 4 lat. Całemu naszemu zespołowi, przyjaciołom, którym już nieraz dziękowałem. Wybaczcie, że teraz nie będę wymieniał po kolei każdego z Was, jesteście wszędzie w mediach społecznościowych opisani, bo trochę drży mi te moje gardło. Dzisiaj jestem po prostu przejęty całą sytuacją. Dzisiaj też cały dzień rozmów, ale jest mi niezmiernie miło, że jesteście z nami i bardzo dziękuję za każde miłe słowo, za każdy miły komentarz i za każdy feedback, który od Was dostajemy. Robienie czegoś takiego sprawia ogromnie dużo radości, ale też jest związane z dużą ilością pracy. 100 odcinków NT Live to ponad 200 godzin na żywo, z pewnością dziesiątki godzin przygotowań, wiele osób, wielu gości, których mieliśmy okazję widzieć online, ale też w rozmowach bardzo na żywo przy okazji różnych uroczystości i różnych konferencji, szkoleń i tak dalej. Dzisiaj przyszło mi spotkać się z Państwem w takiej bardzo pięknej przestrzeni hotelu w Grudziądzu, gdzie odbywa się sympozjum, o której dzisiaj cały dzień rozmawialiśmy, ale dzisiaj również, drodzy Państwo, w sposób wyjątkowy ten 100. odcinek chciałbym poświęcić na temat, który jest dla nas bardzo ważny. Jaka będzie przyszłość polskiego ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej w najbliższych latach? Czy ta krótko, czy ta długoterminowa przyszłość? Nieważne. Ważne, żebyśmy wiedzieli, w którym kierunku chcemy pójść. Ważne, żebyśmy konkretnie mieli sprecyzowane plany, ale żeby nami nie ten wiatr nie machał jak dzisiaj na zewnątrz. Tak więc trzymajmy się ustaleń, trzymajmy się planu, ale żeby on najpierw powstał, to fajnie by było. Byłoby idealnie, gdybyśmy mogli słuchać ludzi, którzy mają dużo i mądrze do powiedzenia, jeśli chodzi o medycynę ratunkową i ratownictwo medyczne w Polsce. W tym jeszcze szczególnym miejscu chciałbym podziękować Majkowi, który narysował piękny plakat, który za chwilkę zobaczycie, drodzy Państwo, w trakcie naszej rozmowy. Mike, dziękuję, że nas narysowałeś. Jesteś wielkim przyjacielem naszego kanału. A moimi gośćmi i Państwa również jest 2 panów profesorów. Pan profesor Jerzy Robert Ładny, krajowy konsultant w dziedzinie medycyny ratunkowej, którego najserdeczniej witam w naszym studiu, a drugi pan profesor Robert Gałązkowski, wieloletni już były dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale nadal pełniący funkcję koordynującą w jednym z najważniejszych działów LPR-u, o którym z pewnością za chwilkę z Panami porozmawiamy.
Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta w ratowniczym świecie, zachęcam i zapraszam do wysłuchania 100. odcinka Nordisty Get Live. Kłaniam się nisko, dzień dobry panom profesorom. Dzień dobry, witamy serdecznie. Ja na początku, Jacku, chcę Ci pogratulować tego, co udało Ci się z Twoim zespołem stworzyć. Ten kanał, te rozmowy były swoistym lekarstwem w czasie, kiedy w sposób ograniczony wychodziliśmy z domu, kiedy nasze kontakty były mocno ograniczone. Dzięki Twoim przekazom mieliśmy forum do wymiany doświadczeń, do dzielenia się pomysłami, jak sobie radzić w tamtym trudnym czasie. Chylę czoła i z całego serca wszystkich pozdrawiam. Dziękuję bardzo, panie profesorze, jest mi niezmiernie miło. I pana, panie profesorze, zwracam się do pana profesora Jerzego Roberta Ładnego. Witam was jeszcze w NT Live w studiu, bardzo na żywo tutaj w Grudziądzu. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do takiej naszej rozmowy. Dzień dobry. Ja również chciałbym pogratulować tego osiągnięcia, tego sukcesu 100. wydania NT Live. Tak jak mówi pan profesor Gałązkowski, to jest bardzo dobra audycja, bardzo dobry przekaz i zawsze z zainteresowaniem śledzimy, oglądamy i chciałbym wyrazić radość, że mamy taką możliwość, żeby korzystać z tej wiedzy, którą zapanamy faktycznie w każdym miejscu, gdzie jesteśmy, nie wychodząc z domu. I drugą zaletą tego przekazu jest to, że on jest zawsze aktualny. Staramy się. Złośliwi mówią, że nawet jeszcze konkurujemy z Netflixem, bo najdłuższy odcinek trwał 4 godziny 12 minut, było ponad 200 osób i to było w piątek wieczorem po 20, więc kto normalny ogląda branżową telewizję zamiast Netflixa? Okazuje się, że kto mówił, że ratownicy są normalni? A to tak. Rozumiem, że w tym czasie meczu nie było. Ewidentnie. Drodzy Państwo, koniecznie napiszcie w komentarzach, skąd nas dzisiaj oglądacie, skąd nas dzisiaj słuchacie. Będziecie się jak zwykle pojawiać na ekranie, gdzie będziecie się meldować z tych wszystkich miejsc. Dodajcie hashtag NTLive. Jeżeli możecie, jeżeli chcecie, udostępnijcie na swoich profilach społecznościowych właśnie to spotkanie. Ktoś powiedział, 2 panów profesorów to sztywno będzie, taka pewnie nudna rozmowa, ale chyba nie będzie aż tak bardzo sztywno, mam nadzieję, panowie profesorowie, że skrócimy trochę to towarzystwo, ale żeby może nawet, żeby zacząć mówić o przyszłości ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej, to panowie profesorowie w kilku zdaniach, jak można zdiagnozować stan dzisiejszego ratownictwa i medycyny ratunkowej w 2024 roku? Na czym stoimy? Ja powiem tak, jeżeli chodzi, bo no tutaj dwojako zastępujemy sformułowanie ratownictwo medyczne, medycyna ratunkowa dla uporządkowania. Ratownictwo medyczne to system, tak? System, który tworzymy w tym wydaniu od 1999 roku, bo wtedy powstał program Zintegrowane Ratownictwo Medycznego, wtedy rozpoczęły się prace nad pierwszym projektem ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Wtedy zaczęły powstawać szpitalne oddziały ratunkowe, wtedy zaczęły powstawać centra powiadamiania ratunkowego, wtedy powstała nowa specjalność lekarska, medycyna ratunkowa, wtedy rozpoczęto kształcenie na studiach 1. stopnia ratowników medycznych, wtedy w końcu pojawiła się specjalizacja pielęgniarska, medycyna ratunkowa. To jest już 25 lat. 25 lat. Patrząc dookoła, no co my dzisiaj widzimy? Widzimy dość dobrze wyposażony system ratownictwa medycznego, bo jeżeli chodzi o karetki, jeżeli chodzi o sprzęt, którym dzisiaj dysponujemy w codziennej pracy, jeżeli chodzi o śmigłowce, jeżeli chodzi o wyposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, to my dzisiaj osiągnęliśmy, w mojej ocenie, poziom zadowalający. Natomiast to, co nas pewnie frustruje na co dzień, to cały czas jednak rozterka w funkcjonowaniu i w korelacji między POZ-em, specjalistyką, a ratownictwem medycznym. Cały czas nie udało nam się dojść do tego momentu, w którym zespoły ratownictwa medycznego wyjeżdżają tylko i wyłącznie do stanów zagrożenia życia. Nie udało nam się osiągnąć sytuacji, w której w szpitalnym oddziale ratunkowym pojawia się pacjent, którego uwaga skupia cały zespół ratunkowy z tego SOR-u, bo on wymaga podjęcia wszystkich czynności ratunkowych, żeby to życie, żeby to zdrowie ratować. I to jest pewnie coś, co za nami się ciągnie, to jest coś, co niestety często doprowadza do frustracji. To jest coś, co jest przedmiotem narastającej frustracji, zmęczenia,
i muszę to z przykrością powiedzieć, często nawet agresji wobec pacjentów. To jest coś, co wymaga, i mówię to przepraszam, że to powiem, bez większego przekonania, bo o tym mówimy od wielu lat, że coś w tej sferze trzeba uporządkować, ale to cały czas nie idzie. Więc podsumowując pytanie, Jacku, sprzętowo jest ok, proceduralnie w miarę. Natomiast jeżeli chodzi o samo działanie systemu ratownictwa medycznego, od wielu lat utrzymuje się stan, który nie powinien mieć miejsca w ratownictwie medycznym. Ratownictwo medyczne jest od tego, żeby ratować. Ratownictwo jest od tego, żeby być w gotowości i wyjeżdżać, wylatywać tam, gdzie życie ludzkie i zdrowie jest naprawdę zagrożone. A SOR jest od tego, żeby takim pacjentem się zająć. Niestety, cały czas zdecydowana większość naszych interwencji, szczególnie w zespołach naziemnych, nie jest adresowana do ratownictwa medycznego. Panie profesorze, a pańska diagnoza stanu dzisiejszego na 11 czerwca 2024 roku z punktu widzenia funkcji, jaką pan pełni, między innymi oczywiście krajowego konsultanta w dziedzinie medycyny ratunkowej, to na czym stoimy? Mamy 25 lat. Przez te 25 lat musieliśmy ten system stworzyć od podstaw. Tworzyliśmy system zintegrowany. Integracja tego systemu była dwupłaszczyznowa. Raz byliśmy zintegrowani w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, a drugą płaszczyzną była integracja okresu ostrego, przedszpitalnego z okresem szpitalnym. Tylko że na początku, jak to tworzyliśmy, nie mieliśmy żadnych wzorców. Mieliśmy do wyboru albo system angloamerykański, albo system niemiecko-francuski. No, wybraliśmy ten angloamerykański i zaczęliśmy tworzyć system w zasadzie od podstaw. Te dwie płaszczyzny integracji, w tym ta integracja okresu przedszpitalnego, dotyczyła sytuacji, kiedy mieliśmy 40% zespołów specjalistycznych, czyli takich, gdzie na pokładzie ambulansu był lekarz specjalista medycyny ratunkowej w założeniu, bo tych specjalistów od razu nie mieliśmy. Mieliśmy grupę pierwszych 14 tak zwanych pełniących obowiązki lekarzy specjalistów medycyny ratunkowej i dopiero jak nawzajem się przeegzaminowaliśmy, w ten sposób powstał pierwszych 14 specjalistów, którzy zaczęli pracować nad pomnoczeniem tej kadry, ale integracja ta z założenia polegała na tym, że tak samo wyszkolony lekarz, który był na pokładzie ambulansu, jechał na miejsce zdarzenia, podejmował medyczne czynności ratunkowe i zajmował się pacjentem w czasie transportu i jakby przekazywał tego pacjenta lekarzowi specjaliści medycyny ratunkowej w SOR-ze. W związku z tym w tym parametrze organizacyjnym, jak to była złota godzina, był to cykl następujących po sobie logicznych działań. Lekarz przyjmujący pacjenta od lekarza, który wyjeżdżał na obsługę zdarzenia, nie negował, nie komentował, nie krytykował tych działań, które podjął ten lekarz na miejscu zdarzenia i w transporcie, tylko je kontynuował, wykorzystując to okno terapeutyczne, jakim była ta właśnie wspomniana złota godzina. No, przez te 25 lat mamy w tej chwili taką sytuację, że mamy tylko kilkanaście procent karetek, ambulansów, które mają na pokładzie lekarza i 80 parę procent zespołów podstawowych, gdzie na pokładzie ambulansu są sami ratownicy i jakby ta kwestia tej drugiej płaszczyzny integracji systemu jakby powoli zanika. Oczywiście my cały czas staramy się znaleźć logicznie uzasadnione miejsce dla lekarza specjalisty w systemie. Ja pozwoliłem sobie na odwagę i w zeszłym roku w czerwcu prowadziłem do polskiego systemu w podręcznikach, które wydawaliśmy, pojęcie telelekarz. Jakby szukając miejsca dla tego lekarza w systemie, ale na przykład nie wyobrażam sobie śmigłowca HEMS-u, gdzie nie byłoby lekarza na pokładzie, jak też póki co nie wyobrażam sobie działania systemu bez obecności tego lekarza, mimo że już w tej chwili mamy możliwość, oczywiście zachowując zgodność z przepisami RODO, też śledzenia obsługi zdarzenia, bo są prowadzone u niektórych dysponentów takie pilotaże, które pozwalają śledzić obsługę zdarzenia, konsultować i doradzać, co ten zespół ma na miejscu zdarzenia. Ale przez te 25 lat doszliśmy do takich wyników, że mamy
rocznie 3 300 000 interwencji zespołów tych naziemnych ratownictwa medycznego do 3,5 miliona pacjentów, bo czasami wyjazd jest do więcej niż do jednego pacjenta. Mamy tak od 4,5 do 6 milionów pacjentów obsługiwanych w szpitalnych oddziałach ratunkowych, no i mamy 17 milionów pacjentów załatwianych w nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. W związku z tym możemy śmiało powiedzieć, że obsługujemy całą populację naszego kraju. I patrząc na wskaźniki śmiertelności innych segmentów systemu ochrony zdrowia w Polsce, to możemy powiedzieć, że system jest dobrze zorganizowany i my odpowiadamy tylko za 2,18% zgonów związanych z działaniem systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Uważam, że obsługując całą populację to jest dobry wynik. Oprócz tych mankamentów, o których wspomniał profesor Gałązkowski, zaczęliśmy też od 2 czy 3 lat zastanawiać się w związku z tym, że możemy powiedzieć, że system jest jako tako zorganizowany. Zaczęliśmy się zastanawiać nad jakością działania tego systemu. Ale żeby określić, jaką osiągamy tę jakość, jaka to jest jakość, trzeba było wyznaczyć wskaźniki tej jakości. Więc na początku skupiliśmy się nad określeniem tego, co może świadczyć o tym, że system już jakościowo dobrze działa i na tej podstawie jakby zacząć się zastanawiać, jak tą jakość poprawić. Drugą kwestią jest to, że działamy w oparciu o ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która jest z 2006 roku. W zasadzie możemy powiedzieć, że jedyną zaletą tej ustawy jest to, że ona w ogóle jest. Dlatego podjęliśmy i tu w ministerstwie działa to zespół mający na celu dopracowanie tak zwanej dużej nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, żeby to zaktualizować. Ten za poprzedniej kadencji rządu już projekt wszedł na komitet stały, no niestety nie doczekał się realizacji. W związku z tym podjęliśmy wspólnie ten temat na Sejmowej Komisji Zdrowia, gdzie jakby już mieliśmy taki sygnał, że jest wola, żeby jednak dokończyć to dzieło lub zrobić go od początku, żeby zrobić tą ustawę od początku i mamy już sygnały, że jakby jesteśmy blisko finału i jakby dokona się ta tak zwana duża nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, przyjmując częściowo jakby te rozwiązania, które proponowała ostatnia ekipa rządząca, łącząc z tymi rozwiązaniami, z tymi propozycjami, które w tej chwili wydają nam się sensowne. Myślę, że będzie okazja za chwilę na ten temat porozmawiać, co w tym rozwiązaniu przewiduje Ministerstwo Zdrowia. No, mnie pozostaje tylko ta rola, żeby wyrażać swoją opinię na ten temat, troszkę pozytywną, troszkę negatywną, troszkę neutralną, ale żebyśmy osiągnęli konsensus z pracą urzędników, prawników, kierownictwa ministerstwa z zasadą jakby merytoryczną zasadności podejmowanych i jesteśmy do dyspozycji. I między innymi to, że dzisiaj się spotkaliśmy z panem ministrem Kosem na forum konferencji ratowniczej w Grudziądzu, jest taką okazją, żeby jakby na bieżąco aktualnie te wszystkie problemy przedyskutować i ewentualnie osiągnąć jakieś zbliżone stanowisko w tej kwestii. Faktycznie jest tak, jak powiedział pan profesor, rozmowa dzisiaj z panem doktorem Markiem Kosem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia, miała miejsce zarówno tutaj w naszym studiu, ale oczywiście pan doktor również przedstawiał założenia ministerialne, które będą wprowadzane na najbliższy czas. I tutaj postawimy małą kropkę i zachęcam Państwa do tego, żebyście komentowali przebieg rozmowy i żebyście wy przedstawiali pytania, jakie za pośrednictwem właśnie StreamYard będę mógł zadać naszym panom profesorom. Chciałbym raz jeszcze podziękować za Waszą obecność. Pojawiły się na ekranie miejsca, skąd nas oglądacie, skąd nas dzisiaj Państwo słuchacie. Jesteście nawet też na dyżurach. Mam nadzieję, że macie spokój i ciszę na to, żeby posłuchać, co panowie profesorowie mają do powiedzenia. A ja bym bardzo chciał podziękować naszemu zespołowi. Łukasz Wierzba z Lucas Art Studio, który realizuje dzisiejszą audycję, a wydawcą dzisiejszego 100. odcinka jest pani Jagoda Nowak, która czuwa nad nami, żeby wszystko nastąpiło poprawnie, zgodnie z tym naszym całym standardem jakościowym, za co bardzo dziękuję. Panie profesorze, zwracam się do pana profesora Gałązkowskiego, który przez 16 lat
pełnił funkcję dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Obecnie, panie profesorze, objął pan funkcję koordynatora mobilnej grupy zabezpieczenia medycznego. I tu moje pytanie, w jaki sposób powinniśmy planować jakąkolwiek przyszłość związaną ze stanami nagłymi, czy to będzie ratownictwo medyczne, tutaj pan dokonał słusznej poprawki, jak powinniśmy dokonać tego procesu najpierw planowania samej przyszłości? Czym powinniśmy się posłużyć, jakie narzędzia wykorzystać? My dzisiaj w ogóle znajdujemy się w bezprecedensowej sytuacji, kiedy u naszych wschodnich granic na terytorium Ukrainy trwa regularna wojna, kiedy nasza granica ze strony Białorusi jest poddawana non-stop prowokacjom i atakom, czego tragiczny finał w ostatnich dniach przeżyliśmy, kiedy młody polski żołnierz poniósł śmierć w wyniku ataku na granicy z Białorusią. To jest pewna no nie tyle nawet refleksja, co potrzeba rozpoczęcia działań, i to moim zdaniem nie dyskusja, rozpoczęcia działań w zakresie szkolenia przynajmniej te 200 kilometrów od granicy w głąb Polski ratowników, pielęgniarek, lekarzy w zakresie medycyny pola walki. Ja przypomnę, że pierwsze miesiące po wybuchu wojny na Ukrainie w sposób regularny ginęli lekarze, felczerzy, felczerki, pielęgniarki, które przyjeżdżały ambulansami nieść pomoc osobom rannym. Ich zachowania były absolutnie naturalne, tak jak w cywilu. Widzę kogoś rannego, wybiegam z karetki i zaczynam udzielać mu pomocy. Tak. A co się wtedy działo? Dochodziło do oszczeliwania tych karetek. Oszczeliwania karetek i mordowania, nazwijmy to, medycznego. Personelu medycznego. Złamanie wszelkich konwencji. Wszelkiego szacunku dla tych ludzi, którzy niosą ratunek. To jest dzisiaj absolutne wyzwanie i ja myślę, że każdy z dyrektorów pogotowia, każdy dyrektor szpitala powinien zacząć poważnie myśleć, jak przygotować szpital, jak przygotować swój personel na wypadek czegoś, co nas zaskoczy, a może zaskoczyć w każdej chwili. Ja dzisiaj kolegom tutaj opowiadałem, że 2 dni przed wybuchem wojny na Ukrainie spotkałem się z jednym z wysokich oficerów polskich służb specjalnych i rozmawialiśmy o sytuacji na Ukrainie. I wtedy taki sygnał dostałem, to jest potężne prężenie mózgów, ale to nie może się zdarzyć. 2 dni później to było rzeczywistością. Więc dzisiaj wyzwaniem jest na pewno przygotowanie personelu medycznego, tego przedszpitalnego. Wyzwaniem jest stworzenie procedur w szpitalach na wypadek przybycia kilkunastu, kilkudziesięciu rannych. To są sytuacje dla nas abstrakcyjne na co dzień. A to o tym trzeba dzisiaj poważnie rozmawiać. Na poziomie wojewodów, na poziomie powiatów. Jak stworzyć, jakie mechanizmy, jakie narzędzia stworzyć, żeby to nas nie zaskoczyło. Jakie rezerwy uwalniać, sprzętowe, jakie rezerwy ludzkie i w jakim charakterze uwalniać, żeby to nas nie zaskoczyło. Więc to jest dzisiaj wyzwanie. To jest dzisiaj wyzwanie i no, mam nadzieję, że za chwilę zobaczymy czyny, a nie będziemy świadkami dalszej dyskusji. Czyli budowanie świadomości, poprawa tej świadomości, sugerowanie konkretnych rozwiązań już u źródła, u zarządzających jednostkami szpitalnymi, u dysponentów. Tak, bo to będzie problem każdego z nas, tak, dyrektora szpitala, kierownika, dyrektora pogotowia, dyrektora, szefa SOR-u, szefa centrum urazowego. To jest coś, co może nas w każdej chwili zaskoczyć. I my musimy mieć przynajmniej świadomość, co nas może zaskoczyć. No tak, bo powiedział pan, panie profesorze, o wojnie, która dzieje się w Ukrainie, ale przepraszam za wyrażenie, wystarczy wypadek autobusu, gdzie podróżuje 60-40 osób i mamy mnóstwo rannych, a te czasy dojazdu też nie zawsze są takie jak... To prawda, natomiast w warunkach polskich, jeżeli dochodzi nawet do zdarzenia o charakterze masowym, jeżeli dyspozytor medyczny dobrze odczytuje to zdarzenie i umie podjąć konkretne decyzje, to prędzej czy później jesteśmy w
w stanie tą sytuację opanować. Ja przypomnę, że nie ma państwa na świecie, gdzie w sposób idealny zabezpiecza się zdarzenia o charakterze masowym. Początek to jest zawsze chaos, to jest dezinformacja na temat liczby poszkodowanych, stanu tych poszkodowanych. Więc to jest coś, co od wielu lat zresztą mówimy o tym, stworzyliśmy procedury postępowania na wypadek zdarzeń masowych. My musimy to ćwiczyć i od lat też apelujemy do wojewodów, do organizatorów systemu ratownictwa medycznego, żeby przynajmniej raz w roku zrobić duże ćwiczenie z dużą liczbą poszkodowanych, żebyśmy nad tym zaczęli panować. I oczywiście tu tworzy się kolejny dylemat, czy wieźć pacjenta do najbliższego szpitala, czy wieźć od razu do specjalistycznego, a znowu od strony prawnej mamy przypadki, kiedy lekarz, ratownik podjął decyzję właściwą o transporcie do właściwego ośrodka, a później prokurator pyta, dlaczego złamał artykuł 44 ustawy o PRM-ie, tak? Więc to jest tak, że mamy dzisiaj narzędzia i nie możemy się bać tych narzędzi używać, bo ja chcę przypomnieć, że było wiele już przypadków w Polsce, gdzie na miejscu lądowało 7-8 śmigłowców i dyslokowało tych najcięższych pacjentów, tak żeby nie przenieść katastrofy do szpitala. Natomiast chcę wrócić jeszcze do tego, o czym powiedział pan profesor Ładny, bo ja też sobie nie wyobrażam ambulansów bez lekarzy. Ale patrzymy na cały świat, patrzymy na te systemy, które w dużo bardziej rozwiniętych państwach funkcjonują jak w Polsce. I ja to zgłaszałem na poziomie poprzedniego zespołu, o którym profesor wspomniał, abyśmy naprawdę poważnie rozważyli wprowadzenie w Polsce systemu rendezvous. Dlatego, że ja uważam, że jeżeli dobrze się zapłaci lekarzowi i nawet wyselekcjonuje się lekarzy, to wsparcie dla ratowników jest potrzebne. Jednak ta szersza wiedza lekarza jest absolutnie elementem dodanym. Mogą się zdarzyć sytuacje, ich nie ma wiele, bo my kiedyś zrobiliśmy takie duże, z doktorem Bułą zresztą, wieloośrodkowe badanie na terenie Mazowsza, gdzie przeanalizowaliśmy kilkaset tysięcy wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego w perspektywie 2 lat do różnych zdarzeń i okazało się, że uprawnienia ratownika pozwoliły na zabezpieczenie 97% przypadków. W 3% to były czynności ratunkowe, których ratownik wtedy medyczny nie mógł wykonać. Tak? Więc ja cały czas wierzę, że uda się znaleźć jakieś rozwiązanie, które lekarza w systemie przedszpitalnym pozostawi. Natomiast martwi mnie to i też sobie szczerze o tym powiedzmy, jest coraz mniej lekarzy zainteresowanych specjalizacją z medycyny ratunkowej. To jest praca ciężka, to jest praca stresująca, to jest wielokrotnie praca frustrująca i nie chciałbym, żebyśmy zaklinali rzeczywistość, tylko naprawdę rozmawiali o rozwiązaniach, które są realne, bo to trzeba podejmować decyzję, w którą stronę ten system pójdzie i to jest jeden z kluczowych elementów tej dyskusji. I też trochę, nie wiem panowie profesorowie, ale też myślę podglądać systemy, które funkcjonują dookoła nas i wybierać rzeczy, które mogą być dobre, czy mogą się sprawdzić. Nie na zasadzie kopiuj wklej do jednego, bo się tego nie da zrobić. I tutaj nawiążę do komentarza jednego z naszych bardzo bacznych obserwatorów, jest nim pan Marcin Wojcieszak, Lukas Felczer, który prowadzi blog i napisał, że jest coraz więcej krajów, w których HEMS jest obsługiwany przez personel nielekarski. No i teraz tutaj stawiam pytanie. Może się pan, panie profesorze, na tym na moment ewentualnie zastanowić, chyba że od razu pan... Ja chcę od razu odpowiedzieć. To bardzo proszę, a do pana, panie profesorze, o tych narzędziach przy planowaniu przyszłości będę chciał jeszcze usłyszeć. Ja chcę powiedzieć, że to nie jest takie proste sformułowanie, że jest coraz więcej krajów, bo jeżeli na przykład spojrzymy na Stany Zjednoczone, gdzie mamy więcej śmigłowców niż firm, w Polsce, w Austrii, w Niemczech mamy 2 operatorów, ale my jesteśmy, jednak Europa jest tym miejscem na świecie, gdzie działa 1-2 operatorów maksymalnie na terenie danego państwa. I teraz jeżeli rozmawiamy o obecności personelu medycznego nielekarskiego w śmigłowcach, ja 2 lata temu, 3 lata temu przetoczyłem tą rozmowę, dyskusję w LPR-ze. To nie jest takie proste.
Bo proszę zobaczyć, jak wygląda system ratownictwa medycznego w Stanach Zjednoczonych. Tam jest kilkudziesięciu, jak nie kilkuset operatorów HEMS. Tak, to prawda. I teraz, jeżeli organizacja transportu międzyszpitalnego wykonywanego śmigłowcem ratunkowym polega na tym, że dwa ośrodki dyskutują ze sobą, czy zabrać pompę, jakie monitorowanie, jakie przetaczanie krwi, jaki personel jest wystarczający, żeby taki transport. To nie jest tak, że z klucza się wycina lekarza. Każdy pacjent jest poddawany analizie medycznej, ryzykom w trakcie transportu i na tej podstawie dobiera się personel medyczny, który wykonuje dany transport. To samo dzieje się w karetkach. Natomiast, kochani, ja chcę przypomnieć, że my na przykład od wielu lat prosimy i walczymy o to, żeby na pokładzie śmigłowca można było przetaczać krew. Mało tego, chcemy zacząć podawać krew na etapie przedszpitalnym. Bo jeżeli mówimy o świecie, to już są fakty. Przetaczanie płynów to nie te czasy. Dzisiaj mamy badania, które pokazują jasno, lanie na ślepo tak naprawdę zabija. Zerówka podana jest skutecznym nośnikiem tlenu. Przy rozległych urazach czaszkowo-mózgowych, przy rozległych urazach wielonarządowych powinniśmy zacząć podawać krew. Natomiast w naszym środowisku medycznym w Polsce dla wielu jest to absolutnie nie do wyobrażenia. Jasne, rozumiem. To szybko zapytam i zaraz o tych narzędziach. Czy to pan, panie profesorze, decyduje o tym, czy może być preparat krwi podawany w HEMS-ie? Proszę się przyznać, panie Proszę się przyznać. Czy ja o tym decyduję? Nie, ja tylko chciałem powiedzieć, że ja to poparłem ten pomysł, poparłem tą ideę i wyraziłem się pozytywnie na ten temat. Jest to zgodne z tym, co się dzieje na świecie. Bardzo w tej chwili doceniana jest transfuzja świeżą, ciepłą krwią na polu walki i śmigłowiec HEMS jest takim miejscem, ze względu też na obecność lekarza, że te procedury powinny być dopuszczalne, więc ja poparłem ten pomysł. Ja jeszcze tylko wtrącę w kontekście tego komentarza, że w wielu krajach na świecie pojawiają się już zespoły bezlekarskie. Ja chciałbym przypomnieć te dwa zasadnicze modele działania systemu ratownictwa medycznego. Zabieraj i uciekaj na szpital, albo próbuj ratować na miejscu. W ostatnich 2 latach, 3 latach ukazały się 2 duże publikacje naukowe, książkowe, które są resume i wyciągnięciem najciekawszych przypadków, najtrudniejszych przypadków, z którymi spotkało się Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. I chcę powiedzieć to z całą odpowiedzialnością, że obecność lekarza w HEMS-ie jest przepustką do wyrafinowanej, intensywnej terapii, do wyrafinowanych zabiegów medycznych, które mogą uratować życie pacjentowi. Jeżeli ja powiem, że mieliśmy w ostatnich 2 latach kilkanaście ratunkowych cięć cesarskich, które były prezentowane na wielu konferencjach, sympozjach. Jeżeli my otwieramy klatkę piersiową, bo takie przypadki w HEMS-ie były, to ktoś mi chce powiedzieć, że ratownik czy pielęgniarka może zastąpić lekarza? Myślę, że nie. Natomiast to, co udało mi się stworzyć w HEMS-ie polskim, to jest to, że zespół medyczny razem się szkoli, razem współpracuje i potrafi takie czynności wykonywać. My dzisiaj potrafimy, moi ludzie, moi byli współpracownicy, lekarze, ratownicy, pielęgniarki, potrafią wziąć na siebie ogromną odpowiedzialność za zabiegi, które w karetce nigdy by nie miały miejsca. I ja sobie nie wyobrażam przez wiele, wiele jeszcze lat w Polsce HEMS-u bez lekarza. Tak spuentuję ten komentarz. Dziękuję. Ja tylko dodam dodatkowy komentarz. Te 3% wyjazdów wymagających obecności lekarza musi trafić na lidera, który rozwiąże te problemy. Ale wydaje mi się, Marcin, że tutaj to, co powiedział pan profesor, że dostosowanie transportu lotniczego, danego statku powietrznego, który jest wyposażony w dany sprzęt, jest dopasowane do potrzeb pacjenta, bo nie każdy pacjent transportowany drogą powietrzną musi wymagać. Ja powiem wam taką rzecz. Nas życie uczyło tego,
nas życie uczyło tego, czego mamy się uczyć. I dzisiaj szkolenie w LPR-ze polega na tym, że my analizujemy najtrudniejsze przypadki z ubiegłych lat i te nasze szkolenia autorskie szykujemy właśnie pod kątem umiejętności znalezienia się w takiej sytuacji. I teraz, jeżeli cofniemy się parę lat do tyłu, do młodego chłopca, którego przygniotła bramka i on miał tamponadę osierdzia i trafił do szpitala i ta tamponada nie została tam wykonana, tylko był transportowany do Krakowa. A moi ludzie byli przepraszam za to sformułowanie, bo cały czas gdzieś tam jestem jeszcze myślami gdzie indziej, ale mówię o swoich lekarzach i ratownikach, pielęgniarkach. Oni potrafią dzisiaj taki zabieg wykonać na etapie przedszpitalnym. No, ja nie wiem, czy aż tak daleko możemy pójść w uprawnieniach ratowników medycznych, żeby pozwolić na wykonywanie na etapie przedszpitalnym tamponady. To chyba nie ta droga. Zaraz się do tego ustosunkuję, tylko chciałem powiedzieć o 3 sprawach. Ja w ogóle mieszkam w powiecie białostockim. Jest to powiat przygraniczny i mimo, że w mediach się mówi dobrze, jesteśmy spokojni, nic tu się nie dzieje i tak dalej, czuję się taką sytuację dość napiętą. Zresztą dzisiaj miałem okazję też rozmawiania z dyrektorem Kosowskim, który jest szefem Wojskowej Służby Zdrowia. Analizowaliśmy sytuację, jak jeszcze bardziej podnieść to naszą gotowość do odpowiedzi na jakieś nadzwyczajne sytuacje ekstremalne, które mogą zdarzyć się przy okazji tego, że jesteśmy przy granicy i te pomysły, myślę, być może będą wykorzystane w praktyce. Odnośnie tej koncepcji lekarza na pokładzie helikoptera HEMS-u, to oprócz tego, co mówi profesor Gałązkowski, że jest koncepcja bierz i pędź, prawda, albo działaj. Ja dokładam 3. koncepcję, którą lansuję od paru lat, bierz i lecz po drodze, prawda. Mamy możliwości dokonywania i transfuzji płynu i stosowania zewnętrznego masażu klatki piersiowej i tak dalej, czyli mamy szansę, która prowadzi do takiej sytuacji, że o ile z miejsca zdarzenia jest raport, że pacjent kwalifikuje się do centrum urazowego, to działania podjęte w trakcie transportu powodują taką poprawę parametrów fizjologicznych, że czasami ci lekarze dyżurni w centrach urazowych, a jestem koordynatorem centrum urazowego w Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, dziwią się, że w tak dobrze poprawionym stanie ten pacjent trafia do centrum urazowego, bo w chwili już go przywiezienia do naszego SOR-u, do naszego centrum urazowego, już tych parametrów fizjologicznych nie spełnia, bo te parametry zostały tak się poprawione, ale tutaj zgodnie z duchem i literą ustawy przewiduje się, że wystarczy w chwili zdarzenia stwierdzenia tych parametrów, że one są spełnione i pacjent kwalifikuje się do centrum urazowego. Wymaga jest świadomość i ja myślę, że dzięki Bogu, bo ja myślę, że nie powinniśmy myśleć, tylko powinniśmy działać. Wielokrotnie zdarzało się tak, że pacjent, który na miejscu po przybyciu zespołu znajdował się w stanie krytycznym, został ustabilizowany, został przewieziony do centrum urazowego, tam ze zdziwieniem wszyscy przyjęli jego obecność, po czym stan się załamywał i po chwili niepotrzebnej dyskusji okazywało się, że jednak musimy działać, tak? Więc patrząc na mechanizm obrażeń, patrząc na mechanizm zdarzenia, patrząc na w ogóle same obrażenia, których pacjent doznał, my musimy mu zapewniać optymalną pomoc i oczywiście, że będą następowały takie przypadki, gdzie być może niewłaściwa kwalifikacja do centrum urazowego nastąpi, ale ja wolę, żeby ten transport odbył się niepotrzebnie, a żebyśmy nie doprowadzili do pomyłki. Tak? No my musimy się czuć wzajemnie w systemie, my musimy traktować się SOR-y, centra urazowe, zespoły ratownictwa, HEMS po bratersku, po partnersku, to jest właściwe słowo, tak? Przecież to nie jest tak, że my komuś coś robimy na złość. Jeżeli mamy pacjenta, z którym sobie nie radzimy, to musimy go jak najszybciej dotransportować, widząc jaki był mechanizm, będąc na miejscu, wiedząc jakie ma parametry, musimy go przetransportować do takiego miejsca, w którym ta pomoc mu zostanie udzielona. Kochani, ja kolejny raz chcę powiedzieć, że przez wiele, wiele lat frustrowało mnie też to, że pacjent trafiał
do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego, w którym dokonywano diagnostyki i wszyscy ręce rozkładali, co my mamy robić. I było na siłę szukanie innego szpitala wieloprofilowego, żeby tego pacjenta przekazać, tak? No nie możemy sobie na takie rzeczy pozwalać. I ja, panie profesorze, chcę powiedzieć też, o tym zacząłem już mówić i właściwie dzisiaj się nie boję o tym mówić, tak? Czy wszystkie SOR-y powinny być SOR-ami? Czy w dzisiejszych czasach, kiedy ten poziom medycyny jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, czy naprawdę państwo, czy naprawdę nasz system nie jest w stanie optymalnie zapewnić pomoc pacjentowi? Jeżeli mamy ciężki uraz czaszkowo-mózgowy i transportujemy do takiego pacjenta do szpitala, gdzie nie ma neurochirurgii, gdzie jest jeden dyżurny chirurg ogólny na dyżurze, czy to jest odpowiedzialna decyzja? To są, przepraszam, że to powiem, kalectwa i śmierci do uniknięcia. Czyli tutaj dokładamy, drodzy Państwo, kolejny trochę element tej diagnozy stanu dzisiejszego, o którym mówiły na początku. Dziękuję Panie Profesorze, że Pan uzupełnił te kwestie, bo one są bardzo ważne, żeby mierzyć się z problemem, do którego go dobrze zdiagnozować. No myślę, że w medycynie to jest najlepsze. Naszym celem jest uratowanie pacjenta. Tak. Naszym celem jest uratowanie pacjenta. I każdy z tych osób, które pracują w systemie ratownictwa medycznego, czy to przedszpitalnego, czy szpitalnego, musi sobie uświadomić, że to jest jego cel pracy i życia. No tak. Jeżeli się z tym nie zgadza, trzeba poszukać różnych alternatyw zawodowych w swoim życiu. Absolutnie się z Panem zgadzam, Panie Profesorze. A jakie jeszcze narzędzia powinny być wykorzystane do tego, żeby planować tę naszą przyszłość, do tego, żeby w sposób nie tylko efektowny, ale efektywny, albo na odwrót, nie tylko efektywny, ale efektowny i efektywny, przynosiło to skutek w realnym funkcjonowaniu. Nie, że wymyślimy sobie to i to, bo chcemy, ale żeby to realnie działało. To jakie narzędzie powinniśmy użyć? Analizę, statystykę, podglądanie? Co jeszcze by Pan tutaj dołożył? Zanim odpowiem na to pytanie, muszę się odnieść jeszcze do tych dwóch problemów, o których wspomnieliśmy wcześniej. Mianowicie takich, że dyslokacja szpitalnych oddziałów ratunkowych w Polsce jest nierównomierna i w zasadzie to, co zapowiedział dzisiaj pan minister Kos, w tej dużej nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym przewidujemy jakby decyzję w sprawie właściwej lokalizacji, gdzie w ustawie planowane jest, że ten jeden SOR jest przewidziany na mniej więcej populacji 200 000 mieszkańców, ale nie może być takiej sytuacji, że w województwie podlaskim, gdzie jest 1 100 000 mieszkańców, jest 14 SOR-ów, a w województwie śląskim, gdzie jest 4,5 miliona, jest tylko 12 SOR-ów. Uważam, że to jest rozmieszczenie dość nierównomierne. Natomiast pierwszym narzędziem do poprawy tej sytuacji, do planowania rozwoju naszego systemu jest w zasadzie już na ukończeniu projekt tej tak zwanej dużej nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która jest jakby połączona z tą ustawą z 2020 roku o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych, gdzie przewiduje się różne konkretne rozpoznania, ale gro uwagi poświęcona jest kształceniu ratowników na poziomie studiów drugiego stopnia, na poziomie studiów magisterskich, zwiększenie uprawnień zawodowych ratowników i inne rozwiązania, które jakby te dwie ustawy, ta duża nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych w połączeniu ze sobą spowodują taki zauważalny progres w rozwoju systemu ratownictwa medycznego. Innymi narzędziami jest to, o co też dbał pan dyrektor Gałązkowski w Lotniczym Pogotowiu, zastanowienie się nad możliwością wprowadzenia do eksploatacji większych śmigłowców gabarytowo, uruchomienie baz całodobowych i dalszy rozwój Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którym ja zawsze kibicowałem i wspierałem i bardzo się cieszyłem z realizacji programu samolotowego, prawda, dlatego że jakby to nam usprawniło sprawę między innymi replantacji kończyn. Prawda? Samoloty latają szybciej na dalsze dystanse
i jakby już stwierdzenie sytuacji, że w każdym województwie są utwardzone pasy startowe, pozwoliło nam uniknięcie nadmiernych kosztów związanych z tym, że w każdym województwie wszędzie miało być wszystko, czyli oddział toksykologiczny, replantacyjny, rekonstrukcyjny, prawda, i tak dalej. Usprawnienie transportu lotniczego, rozwój lotniczego pogotowia ratunkowego, rozwój programu samolotowego stwarzają nam tutaj większe możliwości operacyjne w zaopatrywaniu tych chorych, którzy wymagają szybkiego transportu do środków specjalistycznych. Tak. Następną kwestią jest to, że my nie bronimy się, a wręcz ja jestem zwolennikiem, żeby wprowadzać nowe rozwiązania, aktualizować te tak zwane dobre praktyki, bo zespoły ratownictwa medycznego chcą mieć procedury, określone procedury. W tej chwili już się przymierzamy i lada dzień to ruszy nad aktualizacją dobrych praktyk w leczeniu udarów mózgu, dlatego że tu się olbrzymi postęp dokona, między innymi wchodzi w Polsce lek, który będzie miał okno terapeutyczne 24 godziny, ten jak Teplaza. Tak, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, zaprzągamy sztuczną inteligencję do interpretacji badań z zakresu neuroobrazowania, które pozwoli nam uzyskać wynik badania po 2, 3, 5 minutach. To nie jest to, że czekamy na wynik, czy chodzimy do pracowni rezonansu, czy tomografii, oczekując, co tam się dzieje. Następna kwestia to jest wprowadzenie, rozwój badań po OCT, czyli tych badań point of care test, prawda, które pozwalają przy łóżku chorego na podstawie rozwoju diagnostyki molekularnej, genetycznej, biochemicznej różnicować nam rodzaj tego udaru międzykrwotocznym a niedokrwiennym. No i następna sprawa, rozwiązanie problemu też, bo coraz więcej i coraz częściej obserwujemy występowanie tych udarów u dzieci, u młodzieży, prawda, co między innymi związane jest z nadużywaniem dopalaczy. I wreszcie chcemy poprawić też system prenotyfikacji i łączności w organizowaniu tych połączeń trójstronnych czy czworostronnych na temat informowania, że taki pacjent dorosły czy nieletni jest transportowany do oddziału czy pododdziału udarowego. Rozumiem, że jeżeli w tej chwili coś nam nie przychodzi do głowy, to projekt tak zwanej dużej nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym na pewno da delegację ustawową Ministrowi Zdrowia do sporządzania rozporządzeń w takich sprawach, o których jeszcze ta ustawa nie myśli, nie mówi, prawda, ale przewidujemy te kwestie. Te kwestie właśnie związane są z tym, że korzystamy z osiągnięć techniki, korzystamy z osiągnięć medycyny i na dodatek zaczynamy się tutaj zastanawiać nad tym pozytywnym wpływem zastosowania sztucznej inteligencji też do optymalizacji działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Czyli ChatGPT wchodzi również na salony medycyny ratunkowej i ratownictwa? Tak, prowadzimy. Już w tej chwili prowadzone są pilotaże w Polsce i jak najbardziej chcemy z tego korzystać. I jeszcze jakby ostatnią kwestią jest to, że chcemy też śmigłowce HEMS-u są wyposażone praktycznie pod korek. Tam niewiele można sprzętu dostawić. To wynika z gabarytów. Z gabarytów, tak, ale do karetki możemy wprowadzić USG. My też mamy USG. Tak, do karetki możemy analizator parametrów krytycznych i już na etapie przedszpitalnym możemy dokonywać triażu. Prawda? Zdiagnozowanie tego pacjenta na etapie przedszpitalnym spowoduje, że on będzie trafiał we właściwe miejsce tam, gdzie będzie oznaczony. Tak. W systemie, w którym ja pracuję, mamy takie stwierdzenie składające się z 3 wyrazów, zdań, po kropce, może z 3 kropkami. Właściwy pacjent we właściwym miejscu, w właściwym czasie, żeby tak upiąć to, co Pan powiedział. Tylko Panie Profesorze, ja mam takie wrażenie, to, co Pan przed chwilą powiedział, nijak się nie ma do rzeczywistości, o której powiedział Pan Profesor Gałązkowski. Z jednej strony były dyrektor LPR-u zgłasza prośbę i potrzebę posiadania preparatów krwi. Pan określa, że Pan się na to zgadza i Pan potwierdza, że to jest świetny pomysł, a tego nie ma. Więc mówienie o przyszłości pod kątem listy życzeń, które są poparte pańską wiedzą, doświadczeniem jako chirurg, jako specjalista medycyny ratunkowej, jako wykładowca, nie spada na rzeczywistość, o której powiedział Pan profesor Gałązkowski. I to mnie niepokoi. Oprócz tego, Panie redaktorze, mamy jeszcze ustawę o zasadach krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce i rzeczywiście jest jakiś taki niespodziewany opór materii. Dlaczego
nie stosować działań opartych na medycynie, opartej na faktach, prawda? Jeżeli to jest, daje konkretne efekty, przynosi spodziewany efekt terapeutyczny, to jakbyśmy chcieli, żeby ta ustawa o zasadach krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce nie blokowała nam tej możliwości. Ja nie mam tutaj takiej możliwości sprawczej, ja mogę tylko opiniować pozytywnie ten pomysł, dlatego że on jest zgodny z tym, co się dzieje na świecie i z tym, o czym się pisze na świecie. No bo w takim momencie zapis jest taki, w zawodzie szczególnie ratownika medycznego, że powinniśmy pomagać pacjentom zgodnie z obowiązującą wiedzą, z najwyższymi standardami, z dostępnymi środkami i metodami i pan to mówi, że tak jest, a inna ustawa nam to blokuje. Znaczy my jesteśmy już i nie rozumiem, dlaczego tak jest. My jesteśmy już posłowie, po wielu latach udało nam się dojść do tego, że w nowelizacji, która w tej chwili jest szykowana, w tej dużej nowelizacji pojawi się zapis, który umożliwi nam, bo też chcę o tym powiedzieć, nam nie wolno kontynuować przetaczania krwi w transporcie międzyszpitalnym. Więc pierwszy krok to będzie taki, że jeżeli ta ustawa, nowela duża przejdzie, to pojawi się pierwszy raz w historii ta możliwość, że śmigłowiec, który wykonuje ciężki transport intensywnej terapii, na pokładzie będzie mogła być kontynuowane przetaczanie krwi. Natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o podawanie krwi na miejscu zdarzenia, my chcieliśmy zrobić pilotaż. Byliśmy naprawdę na bardzo zaawansowanym już uzgodnieniach, natomiast bez zmiany ustawy o Państwowej Służbie Krwi, no to się nie uda. Rozumiem. Powiem panu, panie profesorze, że kiedy my przetransportowujemy pacjenta z szpitala A do szpitala B i ma toczone KKC, to ja mam obowiązek kontrolować tego pacjenta, czuwać nad nim i ten proces terapeutyczny leczenia pacjenta krwią postępuje i to się dzieje w ZDRM-ie, naszym ZDRM-ie, w którym pracuję. Tak jest na świecie. I tak funkcjonuje. Nie? Ja wam coś powiem, no faktycznie my jakby rozmawiamy o pewnych planach, o pewnych marzeniach, o tym jakbyśmy widzieli albo nie widzieli, a ja mam takie przyziemne marzenie. Po prostu przyziemne marzenie. Ja bym chciał, żeby każdy ratownik medyczny w Polsce, który jeździ w zespole ratownictwa medycznego, który lata w śmigłowcu ratunkowym, który pracuje w SOR-ze, to samo dotyczy lekarzy, żeby przeszli taki sam pakiet szkoleń, bo my mówimy o studiach drugiego stopnia, za parę lat jakiś osiągniemy pułap, jakiś nowy etap. A ja bym chciał, żebyśmy osiągnęli taki etap, gdzie każdy potrafi zinterpretować EKG, gdzie każdy potrafi zachować się w zatrzymaniu krążenia, gdzie każdy potrafi zinterpretować mechanizmy zatrzymania krążenia, gdzie każdy rozpozna 4H, 4T. To są takie moje przyziemne marzenia. Ustandaryzowane jeszcze. Bo ja chcę wam powiedzieć, moi drodzy, że dzisiaj widzę w polskim ratownictwie medycznym ratowników medycznych, którzy absolutnie odpowiedzialnie podchodzą do tego, co wykonują. Uczą się, dokształcają się. Widzę drugą grupę, która też się uczy, ale tam nie chce się za bardzo wybijać. Ale widzę też grupę ratowników, którzy tak naprawdę jeżdżą za drugiego i najlepiej, żeby się nie wynurzali. No, ja wiem, że dla wielu osób to jest sposób na życie, ale naprawdę nie możemy zapomnieć, że to jest praca ratownika medycznego. Ratowanie ludzkiego życia to jest powołanie. Jeżeli to zniknie z naszych piedestałów wartości, to do niczego nie pójdziemy. Dlatego marzę o tym podstawowym wow. Nauczmy się wszyscy tego takiego podstawowego minimum. PALS, ALS, ACL. Profesora Gałązkowskiego miałem możliwość, mam nadzieję, że nie będzie mi pan za złe miał, panie profesorze, ja to powiem, uczestniczyć w szkoleniu
w Modlinie i widziałem ustandaryzowany proces kształcenia medyków. I nie to tylko związanych tych z czachami czy jakąś wąską grupą. Ja widziałem wszystkich medyków pracujących w statkach powietrznych, szkolących się w sposób ustandaryzowany. Wierzcie mi, że to działa i byłem z tego powodu bardzo dumny, że mogłem to zobaczyć. Jestem panu za to bardzo wdzięczny, ale też utwierdziło mnie to przekonanie, że standaryzacja, żeby wszędzie było tak samo, na takim samym bardzo wysokim poziomie, jest rozwiązaniem wielu problemów. I dobrze, ja znowu podpowiadam, pracuję u dysponenta, gdzie jest 18 stacji i wszystkie 18 stacji, około 100 samochodów, które są na służbie, wszystkie są tak samo zabudowane, zakarosowane i wyposażone. To tak zostawiam dodatkowo, dzisiaj sobie na więcej pozwalam przy tym 100. wydaniu. Dopisuję to, panie profesorze, do tego mechanizmu, który powinien być wykorzystywany do planowania, jak ta przyszłość nasza powinna wyglądać. Panie profesorze, drodzy państwo, już się pojawiają pytania i już zadawajcie, tylko mam prośbę, podawajcie krótkie pytania, żebym ja je mógł pokazać na ekranie, bo jeżeli wstawicie ogromne okno dialogowe, znikną nam panowie profesorowie z ekranu. Ja wiem, że są już zmęczeni po całym dniu wykładów, pan profesor dojechał do nas prosto z Warszawy, ale jeszcze trochę byśmy ich utrzymali. Ale jedna rzecz, panie profesorze, chciałbym, czy myśli pan, że dojdziemy do jakiejś takiej sytuacji, gdzie ratownicy medyczni, przekazując pacjenta do jakiegoś szpitala, przestaną słyszeć słowo "dlaczego do nas? Dlaczego tutaj? Dlaczego tak?" Ja wiem, do czego zmierzał pan profesor przed chwilą, kiedy powiedział, że powinniśmy być wspólnym ciałem i tą braterskość, która panu się wymsknęła, można ją tak traktować. Ale czy my przestaniemy słuchać takiego komentarza "dlaczego do nas"? Złośliwi mówią, no ja mam w domu remont łazienki, więc pacjenta nie mogę przyjąć. Ministerstwo przewidziało taką sytuację w projekcie i nawet zastanawiamy się nad karaniem osób, które nie będą respektowały decyzji koordynatora. Prawda? Decyzją koordynatora pacjent jest skierowany do tego i takiego ośrodka i nawet zastanawiamy się, czy nie karać osób, które takiej decyzji by się sprzeciwiły. Natomiast w tej chwili czas przekazania pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym średnio w Polsce wynosi 16 minut. Na dzisiejszej konferencji mówiło się o tym, że jesteśmy w stanie osiągnąć wynik 15 minut i myślę, że jakby w tej idei, o której mówiłem, która była na początku tej integracji okresu przedszpitalnego i szpitalnego, chodziło właśnie o to, żeby to była kontynuacja tych logicznie postępujących po sobie działań. I myślę, że jesteśmy w stanie w niedługim czasie osiągnąć ten wynik tych 15 minut, żeby w tym czasie dochodziło do bezproblemowego, bezdyskusyjnego przekazania pacjenta od zespołu ratownictwa medycznego do szpitalnego oddziału ratunkowego. No w tej chwili do tego zmierzamy. To jest jedna kwestia, a druga kwestia, no to co jest zapisane jeszcze w tej ustawie, która póki co obowiązuje, no idealnie by było, żeby pacjent trafiał nie tylko do SOR-u, który jest najbliższy pod względem czasu dotarcia, ale do tego SOR-u, gdzie zostanie mu udzielona właściwa pomoc, zgodnie z tą zasadą 3W, właściwy pacjent we właściwym czasie, we właściwym miejscu. Absolutnie. Natomiast trzeba by się zastanowić, czy ponieważ są różne SOR-y, gorsze, lepsze, mniejsze, większe, czy rzeczywiście jakoś nie podnieść tych wymogów strukturalnych i organizacyjnych, żeby każdy SOR miał ten power do tego, żeby udzielić tej pomocy w pełnym zakresie. I tutaj moim zdaniem wymaga to przeanalizowania, przepatrzenia, jaka jest sytuacja, które te SOR-y rzeczywiście są SOR-ami z prawdziwego zdarzenia. Między innymi świadczy o tym liczba przyjmowanych, załatwianych pacjentów w ciągu doby. Jeżeli byłaby taka sytuacja, że bardziej rozsądnym, bardziej korzystnym rozwiązaniem byłoby to, żeby utrzymać te SOR-y spełniające te wymogi i pracujące efektywnie i na pełnych obrotach, to żeby zastanowić się, czy część z tych SOR-ów z powrotem nie zrobić izbami przyjęć. O innym trochę wyglądzie administracyjnym i profilowym. Dokładnie tak. Mówi pan o SOR-ach, a pojawiło się pytanie od pana Marcina Miszczaka. Zachęcam, drodzy państwo, do zadawania pytań. Kieruję to pytanie do pana, panie profesorze, bo pan jest ratownikiem medycznym. Z punktu wyjścia, poza profesorem, poza wykładowcą akademickim, szefem Zakładu Ratownictwa. Zadane pytanie zostało takie: dlaczego w naszym kraju jest ponad 200 dysponentów? Czy nie lepsza byłaby centralizacja na przykład do kilkunastu dużych wojewódzkich?
To jest tak, jak przed rokiem 2000 było 16 niezależnych zespołów lotnictwa sanitarnego i pamiętam, kiedy jedną z koncepcji świętej pamięci pani minister Cegielskiej było to, żeby to wszystko przejąć, stworzyć jeden zakład. I tak naprawdę ta decyzja była słuszna, bo ona przyniosła efekt w postaci tego, że pogotowie się rozwinęło. Czy jest 200, to ja nie wiem, czy jest aż 220. 220, zawsze pan profesor tak, Nadolny nas tak, 220 może poprawia, nie, ale uzupełnia. 220. To jest tak, że mamy stacje miejskie, powiatowe, wojewódzkie, oddziały pomocy doraźnej przy szpitalach. Mamy przeróżne formuły organizacyjne. I jeżeli mówimy o organizacyjnych, to też własnościowych, bo dla jednych organem jest marszałek, dla innych prezydent, dla jeszcze innych starosta. To jest dobre pytanie, to jest bardzo dobre pytanie, ale ono bardziej wymaga odpowiedzi politycznej niż merytorycznej. No bo merytorycznie zgadzam się z tym, że tych stacji powinno być zdecydowanie mniej, bo to nawet... Dysponentów. Tak, okay. Przepraszam, tak. Nawet mniej, dlatego że to mogłoby zmniejszyć koszty funkcjonowania administracyjnego tego systemu. To na pewno tak by się stało. Natomiast proszę pamiętać o tym, że od strony politycznej każdy ma swoje ambicje. I my dzisiaj żyjemy też, patrząc od strony społeczno-politycznej, żyjemy w takiej rzeczywistości, że SOR jest elementem powiatotwórczym, stacja pogotowia ratunkowego jest elementem powiatotwórczym, tu rządzi jedna partia, tam rządzi druga partia i próba w ogóle wywołania dyskusji w tą stronę kończy się absolutnie agresywną wymianą poglądów. Rozumiem. Ja tyle powiem na ten temat. Panie profesorze, pojawiło się pytanie. Zwracam się do pana profesora Jerzego Roberta Gałązkowskiego. Ładnego, przepraszam. Pewnie jeszcze się nie raz pomylę, ale to wybaczcie mi. Jerzy i nazwisko. Tak, musieli dogadać. Panie Marcinie, bardzo serdecznie dzięki za pańskie pytanie. Pojawiło się od razu pytanie kolejne i już od razu je zadaję. Tylko bardzo proszę, wrzucajcie, drodzy państwo, krótkie pytania. Panie profesorze, pytanie do pana profesora Ładnego. Czy zespół dwuosobowy składający się z ratowników medycznych, mówimy o 2 osobach, jest wystarczający do obsługi ciężkich pacjentów? Koniec pytania, koniec cytatu pytania. Czy to w pańskiej ocenie, jako lekarz z wieloletnim stażem, akademik, praktyk, konsultant, czy w pańskiej ocenie jest to wystarczające? Nie, w mojej ocenie nie jest tak bardzo wystarczający i przewidzieliśmy taką sytuację w tej tak zwanej dużej nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, gdzie przewidujemy na 10 zespołów podstawowych 3 zespoły 3-osobowe, które będą mogły być dysponowane do obsługi tych zdarzeń związanych z obsługą ciężkich pacjentów. Myślimy o tym, pamiętamy o tym stale i jakby w propozycji nowelizacji to zostało przewidziane. Także jak najbardziej, nawet określamy liczbę, na każde 10 podstawowych 3 zespoły 3-osobowe. Dziękuję bardzo. Marcin Wojcieszak, Lukas Felczer, były gość MT-Live, podpisany również na banerze. Pamiętam, dziękuję za ten podpis w zeszłym roku w Mielnie. Serdecznie Cię, Marcinie, pozdrawiam. Zadał pytanie. Co Państwo sądzą na temat udostępnienia danych pacjenta z Platformy e-Zdrowia w ramach SWD i czy będzie to w przyszłości możliwe? Nie mamy prawników i RODO, ja od razu odpowiem, bo tutaj istotnym elementem, który przypomnę, że został narzucony Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu, było powstanie Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. Ja pokochałem tą strukturę i zacząłem w pewnym momencie bardzo o nich dbać, chociaż był to prezent taki, na który większego wpływu nie miałem. Ale odpowiadając na to pytanie, to jest absolutne dążenie, żeby w ramach systemu SWD ratownik medyczny, lekarz, pielęgniarka, która pracuje w ratownictwie przedszpitalnym, miała dostęp do tego pakietu wiedzy na temat historii stanu pacjenta. To nie ulega wątpliwości, że to jest kierunek i w tej chwili, jak Państwo wiedzą, trwają prace nad kilkoma platformami i integracją tych platform, żeby to było możliwe. Jeżeli to uda się jeszcze właściwie opisać pod kątem RODO, no to jest oczywistość
oczywista, do której musimy zmierzać. Panie profesorze, jakieś zdanie z punktu widzenia Sorowskiego do tego nie wszystkiego? Jestem tego samego zdania, pod warunkiem zabezpieczenia prawidłowej administracji tymi danymi i zabezpieczenia przed przedostaniem ich się w ręce niepowołane. Aha. Pojawiło się pytanie od pana Adama Piechnika. Szanowny Adamie, z szacunkiem zwracam się za każdym razem do ciebie na antenie. Za chwilkę przytoczę. To wiesz, drogi Adamie, że za każdym razem przytaczam wszystkie komentarze, wszystkie pytania. Muszę się nad tym pochylić, żeby wyrecytować to dokładnie tak, jak chciałeś. Bardzo serdecznie tobie dziękuję i nie zostawiam tego na pewno niedopowiedziane. Było pytanie odnośnie studiów drugiego stopnia. Panowie profesorowie, akademicy również. Jakie uprawnienia będzie miał ratownik medyczny po studiach drugiego stopnia? Czy ma to przełożenie na nowelizację ustawy PRM? Pozdrawiam, pan Paweł Paniewski. Panie Pawle, bardzo panu dziękuję. Panie profesorze. Też dzisiaj rozmawialiśmy na ten temat. W tej chwili ministerstwo jakby wystąpiło z propozycją jeszcze zwiększenia tych uprawnień niż myśmy proponowali, między innymi o możliwość intubacji w przypadku zachowanych czynności krążenia i oddychania, czyli intubacji ze zwiotczeniem. W protokole RSI, tak? W protokole RSI. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to są badania USG, do których ratownicy będą mieli uprawnienia po studiach i po ukończeniu kursów kwalifikacyjnych, ale też myślimy o torakotomii ratunkowej, myślimy o innych zabiegach, które do tej pory były zarezerwowane tylko dla lekarzy, więc chcemy nauczać tego i chcemy, żeby ci ratownicy po studiach drugiego stopnia takie uprawnienia mieli. A pan, panie profesorze, co pan na to? Zwracam się do pana profesora i podkreślam... Chwila refleksji trzeba. Bo pańskie zdanie na ten temat ja już kilka razy słyszałem gdzieś w różnych naszych rozmowach, w dyskusjach, bo to nie jest nasze pierwsze spotkanie. Miałem przyjemność pana profesora spotkać w zeszłym roku i w Czeladzie i dużo dyskusji poza anteną i poza kamerą było. A jak pan by mógł się odnieść do pytania pana Pawła Panieński, pan Paweł Panieński? Proszę wybaczyć. Twardo chodzę po ziemi. Tak, to niech pan twardo przekaże swoje stanowisko. Twardo, jeszcze raz powiem, że moim marzeniem jest ustabilizowanie, ujednolicenie poziomu standardu wyszkolenia ratowników medycznych, pielęgniarek, lekarzy do działania na etapie przedszpitalnym. Pytanie brzmi, czy nie robimy zbyt dużego skoku w górę? To tak trochę się przemyka między słowami. Jakie będą możliwości prawdziwego nauczania, prawdziwego wyuczenia, zarówno teoretycznie, jak i praktycznie, magistra ratownictwa medycznego, który bez powikłań wykona torakotomię ratunkową? Stawiam pytanie. To jest bardzo trudna procedura. Więc pytanie, czy będziemy mieli dostęp do na przykład zwłok, czy będziemy mieli dostęp na przykład do kadawerów, czy będziemy się uczyć takich zabiegów na fantomach. Albo online. Stawiam kolejne pytanie, jak środowisko lekarskie, które będzie uczyło ratowników, na to zareaguje i czy znajdzie się miejsce dla ratowników medycznych w szpitalach, w miejscach, gdzie taki pacjent może się pojawić, żeby oni się tego naprawdę nauczyli. To jest moja wątpliwość, moje pytanie, może nie wątpliwość, pytanie. Które zostawiamy dla Państwa, podzielcie się komentarzami. No dobrze, to mierzymy się z tym, co napisał Adam Piechnik. 2 tuzów, ludzi z olbrzymim doświadczeniem z zakresu ratownictwa w jednym miejscu. Brawo, fajnie się słucha. Niepokojące, smutne jest jednocześnie to, fantazjują na temat wizji rozwoju państwowego ratownictwa, podobnie jak setki pasjonatów wśród ratowników medycznych. Czy chyba tak samo znikłym wpływem na finalny kształt? Dukaty za orzechy temu, kto mi wyjaśni, dlaczego urzędnicy i politycy, także panowie profesorowie, ignorują, was nie słuchają, waszej
doświadczenia, tego co mówicie, nawet tego fantazjowania, o której Adam przed chwilą napisałeś. Ja nie wiem, gdzie była fantazja w tym, co ja do tej pory powiedziałem. Cytuję, jest przestrzeń. Wydaje mi się, że nie odlatuję. Wydaje mi się, że nie odlatuję, tylko chodzę twardo po ziemi. Ja odpowiem. Dlaczego was ignorują? Taka jest teza. Odpowiem bardzo prosto. No jeżeli widzimy, jak wygląda nasze życie społeczno-polityczne dookoła, no to chyba nie trzeba być zbyt dużym obserwatorem tego, co idzie w przekazie telewizyjnym, żeby zobaczyć, że wiele rzeczy po prostu uniemożliwia polityka. Atak polityczny różnych stron na siebie, bo to, co wprowadzicie, będzie niebezpieczne, bo to, co wprowadzicie, będą ludzie umierać, a to jeszcze się zastanówmy, a to jeszcze stwórzmy programy pilotażowe. No to jest taka odpowiedź, tak? Ja nie chcę mówić, ile przez te 24 lata, jak jestem tu, gdzie jestem, podejmowaliśmy ja z moimi współpracownikami inicjatyw, które były absolutnie logiczne i one się nie przebiły. A pan, panie profesorze, ma wrażenie, że pan jest ignorowany przez polityków? No to jest bardzo trudne pytanie. To ja bardzo przepraszam. Nie, dlaczego? Natomiast mam taką satysfakcję, że wiele ostatecznych decyzji, wiele rozstrzygnięć to jest wsłuchanie się w ten mój głos, realizacja tych opinii, sugestii i zgłaszanych uwag do różnego rodzaju rozwiązań, do projektów rozporządzeń, czy nawet praca 8-miesięczna w tym zespole ministerialnym, który pracował nad dużą nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, to między innymi to jest spełnienie tych postulatów, które ja zgłaszam. Natomiast no, nie wszystko da się rozwiązać od razu. Jeśli to, o czym dzisiaj dyskutowaliśmy, możliwość toczenia, kontynuacji przetaczania krwi preparatów kriozastępczych, wymaga zderzenia się z ustawą o leczeniu krwią i preparatami krwiopochodnymi, no to tu nasza opinia, nasze zdanie może mieć duże znaczenie, ale możemy, że tak powiem, nie przebić się przez gąszcz obowiązujących przepisów prawnych, gdzie działają różne układy polityczne, gdzie ale też czasami merytoryczne, panie profesorze, tak, czasami też sobie szczerze. merytoryczne. No, ja w swojej wieloletniej, już ponad 40-letniej karierze lekarskiej widziałem różne sytuacje związane z przetaczaniem krwi i jakby częściowo podzielam te obawy, że mogą wystąpić niespodziewane reakcje w trakcie toczenia. Widziałem też wstrząsy w trakcie tego, widziałem błędy w oznaczaniu grup krwi. Ale chyba w każdej procedurze medycznej może dojść do pomyłki. Ważne, żeby nas wyedukowano w prawidłowy sposób. Tak. Czy jeżeli medycynę byśmy ograniczali tylko do czynności zupełnie bezpiecznych, to też chyba nie ma sensu. Nie, oczywiście. Natomiast ja cały czas chcę podkreślić, że na pokładzie śmigłowca jest lekarz. Ja cały czas chcę podkreślić, że zwracając się z prośbą o tą zgodę na działanie w LPR-ze, gwarantowaliśmy przeszkolenie naszego personelu w oparciu o wszystkie wymagane temu przepisy, o wszystkie standardy. No i tu dlatego to pytanie, dlaczego po raz kolejny takie ale zwróćcie panowie, jaki jest przekaz medialny. Jest opis z wypadku, zdarzenia komunikacyjnego i jest taka informacja. Interweniował zespół HEMS czy zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, tak jakby ten helikopter ratował tych ludzi, prawda? Może dla nadania grozy sytuacji, Nie rozumiem, co pan... Przekaz medialny, prawda? No, zderzyły się 2 samochody, 4 poszkodowanych, interweniował śmigłowiec LPR-u. Śmigłowiec LPR-u, prawda? Ale to nie śmigłowiec interweniował, tylko załoga, prawda? I to, co mój profesor, że w załodze też jest zawsze lekarz. No ale ja całe życie powtarzałem i powiem to kolejny raz. Zespół HEMS to latająca karetka. Tak. Kolejny zespół w dyspozycji dyspozytora. Nic więcej. Dokładnie. Michał Czerwiński, witam Cię, Michale, najserdeczniej. Dziękuję, że jesteś. Wiem, że masz mnóstwo rzeczy na głowie i dzięki, że znajdujesz czas na to, żeby być z nami.
Dzięki Ci za to wsparcie z tych ostatnich 4 lat. Michał Czerwiński był gościem również NT-Live, gdzie rozmawialiśmy o Active Shooterze. Michał napisał: popieram pana profesora Gąskowskiego, bądźmy wszyscy dobrze wyszkoleni w podstawach. To są ogromnie ważne rzeczy. Marcin Gbiorczyk, ratownik z ponad 25-letnim stażem, ratownik koordynujący pracę w SOR-ze, nasz przyjaciel napisał: nauczmy się mówić jednym językiem nad pacjentem, pełna zgoda, nauczmy się podstaw ABCD, CE, ABC, tych zmiany standardu czy algorytmu sytuacji, gdzie na przykład dochodzi do masywnych krwotoków. Marcin, dziękuję Ci, że jesteś, to jest dla mnie bardzo ważne. Aha, jest komentarz od Adama Piechnika, został on przekazany. Z całym szacunkiem, nie ironizuję, używając określenia, fantazuję, panowie, szanuję dorobek obu panów. Bardzo dziękuję, to ważne, co padło. Pan Dawid Żurek, przepraszam, napisał: ja mam pytanie dotyczące możliwości podjęcia pracy przez obecnych absolwentów ratownictwa medycznego w systemu PRM. Na tę chwilę wielu dysponentów nie przyjmuje absolwentów. Panie Dawidzie, to pytanie zostawimy dla osób, które zajmują się bezpośrednio kwestiami związanymi z komitetem przygotowującym do powołania samorządu ratowników medycznych, bo myślę, że panowie profesorowie takiej wiedzy pełnej nie mają. Mateusz Komza, chyba to jest taka jedna z najbardziej poinformowanych osób. Tak myślę, chyba że panowie chcą zabrać głos w tej sprawie. Nie, dzisiaj pan Mateusz Komza przedstawił bieżącą informację. Prace postępują. Jest nadzieja, że zostaną szczęśliwie. Blisko coraz bliżej. Że blisko coraz Coś się zbliża. Tak. Coś się zbliża. Tak. Pan Jakub Poświata napisał do nas takie pytanie. Czy w planach dużej nowelizacji jest dbanie o podyplomowe kształcenie ratowników medycznych? Na przykład ratownicy medyczni będący kierownikami ZRM-u czy ratownik medyczny będący kierownikiem ZRM-u będzie mógł chodzić na blok operacyjny, zdobywać praktykę, na przykład w intubacji. Mogę coś Tak, powiedzieć? tak, jasne. I teraz zobaczcie, tutaj, kochani, dochodzimy do właśnie absurdu. Mamy określoną liczbę szpitali, mamy określoną liczbę zabiegów, mamy określoną liczbę anestezjologów i mamy lekarzy, którzy chcą się uczyć intubacji, mamy lekarzy w trakcie specjalizacji, którzy chcą się uczyć intubacji, a ile tych intubacji mamy, żeby wszyscy się nauczyli? Niewystarczającą ilość, tak powiem. Kochani, ja wam coś powiem. Ile razy w życiu, panie profesorze, ile razy w życiu pan na SOR-ze przyjął ranę postrzałową? A jest pan w SOR-ze urazowym, z tego co pamiętam. Tak. Nie odpowiem, bo nie prowadzę takiej statystyki, ale mogę powiedzieć, że ran postrzałowych w Polsce jest mniej więcej 20 kilka w ciągu roku. To ja wam powiem jedną rzecz. Ja byłem w Baltimore, w całym kraju. Bogu dzięki. Byłem na stażu w największym centrum urazowym w Stanach Zjednoczonych, w Baltimore. To jest ośrodek, który jest wyznaczony do zabezpieczenia prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tam w przeciągu tygodnia mieliśmy 11 ran postrzałowych. Ja dlaczego o tym mówię? Pacjentów, którzy wjeżdżają do centrum urazowego, do SOR-u w stanie zagrożenia życia, w tamtych warunkach, przy takiej populacji jest tak dużo, że autentycznie stażyści, paramedycy mogą się tego nauczyć. Bo jest tego dużo. Przypominam, jeżeli paramedyk w ambulansie w Stanach Zjednoczonych w okresie 3 miesięcy nie wykona określonej liczby intubacji, zawiesza mu się to uprawnienie i on idzie na blok, idzie do SOR-u, musi wykonać ileś intubacji, żeby przywrócić mu to uprawnienie. I to tylko 3 miesiące. I ja dlatego pozwoliłem sobie, proszę mnie nie traktować, że ja nie szanuję tego pytania, tylko ja cały czas chcę, żebyśmy tworzyli uprawnienia, procedury, których jesteśmy w stanie naprawdę się nauczyć. Naprawdę się nauczyć. Bo Phantom, z całym szacunkiem, to jest to podstawowe narzędzie, gdzie opanujemy technikę. Ale nic nam to nie da, jeżeli będziemy mieli krótką, grubą szyję, nic nam to nie da, jeżeli będziemy mieli obrzęk płuc i pierwszy raz w życiu zawodowym w ambulansie spotkamy się z pacjentem, który
takie objawy będzie miał. Do czego prowadzi ta moja konkluzja? Że powinniśmy liczyć siły na zamiary. Powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy polski system kształcenia i kształcenia podyplomowego jest wydolny, żeby lekarzy, ratowników medycznych faktycznie nauczyć wykonywania czynności nie na fantomie. A w realnych jak najbardziej rzeczywistości. To, co powiedział Pan o zwłokach. Przecież w wielu ośrodkach akademickich na świecie pracuje się na zwłokach. W Stanach Zjednoczonych zwłoki osób, które umierają na przykład w mechanizmie nowotworu, po 2 godzinach są dostępne do ćwiczeń dla studentów. Tamta ustawa o systemie kształcenia opracowała tak zasady etyczne, które umożliwiają wykorzystanie zwłok osób, które zadeklarowały swoje zwłoki dla nauki, żeby, przepraszam za brutalność, jeszcze na ciepłym ciele, które straciło 1 stopień temperatury, tego się uczyć. Jasne. Czy w Polsce mamy takie warunki? Czy my powinniśmy, czy nie powinniśmy naprawdę się głęboko zastanowić, że jeżeli chcemy zwiększać uprawnienia, to powinniśmy bardzo dobrze, merytorycznie przygotować tych ratowników do wykonywania tych czynności. Szczególnie trudnych aspektów. Drodzy Państwo, w 5. roku naszej działalności, w 5. sezonie chciałbym przygotować odcinek o pacjencie DNR w medycynie przedszpitalnej, takiego, u którego z przyczyn z choroby podstawowej czy chorób współistniejących w ogólnym obrazie nie będzie wykonywana resuscytacja krążeniowo-oddechowa. W moim systemie, tak zwany status HLR, chciałbym na ten temat porozmawiać. Trwają rozmowy z 2 specjalistami zajmującymi się prawem i etyką, żebyśmy mogli o tym porozmawiać. Ale dołożę do tego wszystkiego, co przed chwilą powiedział Pan, Panie Profesorze, komentarz Pani Joli Wołosianki. Jola, pozdrawiam Cię najserdeczniej. Jola jest pielęgniarką ratunkową. Dzień dobry. Jest też dokłada Jola do tego, co Pan powiedział, jest też zakładanie centralki. Czemu chcemy tych uprawnień? Czemu tak bardzo mocno zależy nam na tym wszystkim takim spektakularnym, takim dużym, o których mówi Jola, o którym mówią Panowie tutaj o intubacjach w procedurze RSY i tak dalej, i tak dalej. Ale to ja uzupełnię. Przepraszam. No bo to będą przypadki, w których będzie to jedyna droga uzyskania kontaktu. Tylko znowuż, musimy się tego nauczyć. Dokładnie. No to... Nie chcę, bo już zostaliśmy skrytykowani, że fantazujemy. Ale już zostało to wyprostowane, chodziło o daleko idące patrzenie dalej. Właśnie, panie redaktorze. Spojrzenie w daleką perspektywę, w daleką przyszłość. Dzisiaj padło takie zdanie, że docelowo jakby chcielibyśmy te umiejętności ratownika po 5-letnich studiach, po studiach magisterskich, powoli zbliżać do tych umiejętności i uprawnień, które posiada lekarz. Powoli zbliżać. Ja nie mówię, że osiągnąć to, co osiągamy w przypadku kształcenia lekarzy. Pojawiło się pytanie od pana Stasiek Papurzyński, jeśli mielibyśmy wprowadzić system rendezvous w Polsce, to czy wdrażania tego rozwiązania podejmie się Lotnicze Pogotowie Ratunkowe? Pytanie z pewnością, jak sądzę, do pana profesora Gałązkowskiego. No to dobre pytanie, bo podczas którychś tam prac z kolei nad nowelizacją ustawy o ratownictwie medycznym, nawet środowisko młodych lekarzy medycyny ratunkowej wystąpiło z takim pomysłem. I ja wam powiem, że to dyskusje na ten temat były na bardzo zaawansowanym poziomie. Natomiast ta fala hejtu, która się wylała wtedy na mnie i na Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, że my sobie rościmy prawo do tego, żeby wprowadzać system rendezvous, spowodowało, że się z tego wycofałem, bo ja musiałem też jako dyrektor dbać o dobre imię i ja nie chciałem nigdy, żeby LPR był traktowany przez zespoły naziemne, przez środowisko naziemne, przez szpitale jako konkurencja, jako fenomen, który rości sobie prawo do całej mądrości. Jeżeli my jako środowisko nie dorośniemy w pełnym poczuciu odpowiedzialności za to, co chcemy zmieniać i nie stwierdzimy, że są tacy, którzy mają do tego predyspozycje i możliwości, a są tacy, którzy nie mają tego, no to do niczego nie dojdziemy. Natomiast system rendezvous, no ja jeszcze raz z uporem maniaka powiem, że nam jest potrzebny system rendezvous po to, żeby, tym bardziej, że pan profesor tutaj zdradził
nam informacje o tym, że będą też zespoły 3-osobowe, to dla mnie system randewu jest po to, żeby lekarz dojechał i wsparł ratowników w tych najbardziej krytycznych czynnościach, być może ich uzupełnił, był dla nich wsparciem. Tutaj też podstawą tego wszystkiego jest zachowanie łączności, może nawet telełączności lekarza z zespołem ratownictwa medycznego. Tym elementem jest na przykład przekaz zapisu EKG do lekarza, który to oceni i podpowie, co robić, tak? Więc to jest wiele rozwiązań, które powinny być dzisiaj rozważane. Natomiast jeszcze raz powtórzę, był taki moment, w którym byliśmy gotowi, żeby tą rękawicę podjąć, natomiast hejt, który się wylał na nas ze strony środowiska systemu ratownictwa medycznego, spowodował, że wycofaliśmy się. To jest bardzo przykre, co Pan mówi. Ja znowu dodam, w mojej klinice, w klinice przedszpitalnej Szpitala Uniwersyteckiego w Oslo mamy system randewu, mamy anestezjologa, który do nas dojeżdża, mamy system szybkiego reagowania, czyli takiego ratownika medycznego na zasadzie first responder i to działa i bardzo wielu lekarzy pracujących w tej karetce 119, tak ją potocznie nazywamy, to są anestezjolodzy, którzy latają w śmigle, w NLA, które Pan, Panie Profesorze, dobrze zna. Bardzo dobrze. Ale też należy powiedzieć, drodzy Państwo, że w momencie, kiedy jest nielotna pogoda, w status czerwony nadany przez kapitana statku powietrznego, przez pilota, to do 25 minut od bazy, na przykład w Lorenskog, oni mają swój samochód i dojeżdżają jako system randewu. Więc ja pozwolę sobie to dodać, bo te systemy działają. Nie potrzebujemy czasami na nowo koła wymyślać. Panie profesorze, zwracam się do pana profesora Ładnego, może to do pana pytanie. Co z rozwojem zawodowym ratowników i pielęgniarek? Co z asystentem lekarza? Co z kontrolą jakości świadczeń zdrowotnych? Jak ktoś ma wizję rozwoju systemu ratownictwa medycznego, taką prowadzi, taką prawdziwą wizję. No właśnie, to jesteśmy w takim momencie, że czy to mówienie o przyszłości o ratownictwie medycznego jest taką prawdziwą wizją popartą faktami, narzędziami, o których panowie mówiliście, czy to będzie raczej w ramach jakiegoś naszego może nadal rozmawiania? To co, panie Adrianie, dziękuję za pytania. Mamy potwierdzenie, zresztą jest to zapis zawarty w ustawie o zawodzie ratownika i samorządzie ratowników, że przewiduje się możliwość realizowania szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników i przewiduje się możliwość realizowania różnego rodzaju kursów kwalifikacyjnych, które podnoszą umiejętności i wiedzę tych ratowników medycznych, czyli jakby w projekcie ustawy jest to przewidziane, znaczy w tej ustawie, która się okazała, już jest to ujęte i na pewno będzie przewidziane też w tej dużej nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Natomiast jeśli chodzi o specjalizację asysta lekarza, ona jest realizowana i spodziewamy się, że w niedługim czasie jakby egzaminy kończące tę specjalizację wyłoni nam bodajże tam jest 20 kilka osób, które takie szkolenie specjalizacyjne odbywają i jakby jest to odpowiedź też na jedno z tych pytań, które zostały nam zadane, że te osoby, które uczestniczą, realizują to szkolenie specjalizacyjne, mają wstęp na blok operacyjny. Żeby ćwiczyć procedury, między innymi intubacji pacjenta. Także w trakcie realizacji tej specjalizacji, przepraszam, no, te możliwości już istnieją. To tylko zapytam jeszcze o te kwestie rozwiązania, o których pytał pan Adrian. Co z kontrolą jakości? Znowu odsyłam państwa do audycji z Marcinem Wojcieszakiem, która była zatytułowana Jakość to będzie, odnośnie jakości. To jakie te narzędzia do badania jakości powinny być, ewentualnie implementowane z obszaru HEMS-u, LPR-u? To tu dwa zdania może na ten temat, może coś innowacyjnego, czy ewentualnie konsekwentnie wykorzystywać to, co już mamy? W trakcie tych 8-miesięcznych prac nad projektem nowelizacji, dużej nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, no, zastanawialiśmy się, jakie, bo w zasadzie tych narzędzi jakości jeszcze w polskim systemie nie mieliśmy. Co może być miernikiem tej jakości? No i jeśli byśmy przyjęli na przykład odsetek uzyskiwanych spontanicznego powrotu czynności krążenia i oddychania, jest to wynik prowadzonej akcji, nie wiadomo, czy to jest miernik
jakości. Rozumiem. Więc myśmy jakby nie mogąc jakby ogarnąć, jak to młodzież mówi popularnie, całego tego tematu, odnieśliśmy się do opracowania wskaźników jakości w postępowaniu nagłym zewnątrzszpitalnym zatrzymaniu krążenia i takie wskaźniki zostały opracowane i jakby zatrzymaliśmy się na etapie, w którym momencie już będziemy mogli je wdrożyć. Czyli jakby mamy to w pogotowiu, w zanadrzu, czekamy tylko na możliwość wprowadzenia tych wskaźników i na tej podstawie oceny działalności jakości systemu. Pojawiło się pytanie od pana Kamila, między innymi pytanie dotyczące zespołów motocyklowych ratownictwa medycznego. Jakie są panów zdania na temat takich zespołów single unit, bym użył słowa anglojęzycznego, kiedy możemy się rzeczywiście spodziewać, myślę, że cało takiego skalowego, panie Kamilu, wprowadzenia, bo mamy już w Polsce miejsca, gdzie już... Moje zdanie od lat jest znane. To bardzo proszę. Stanowczo czekam na to, aż zostanie ta kwestia uregulowana. A zimą zamiast na motocyklu ratownik może jechać swoim samochodem. Przecież my o tym wszystkim rozmawialiśmy, to wszystko już zostało przerobione. Motocykl to jest kwiecień, koniec października. Przecież ci ludzie, którzy jeżdżą na motocyklach, wiedzą, kiedy jeździ się bezpiecznie, a kiedy to stanowi zagrożenie. Wiedzą, że jak jest silny opad deszczu, jak jest ślisko, kończy się ta akcja. I to wszystko było wydyskutowane. Mam nadzieję, jeszcze raz to podkreślę, że ta duża nowela, która za chwilę będzie procedowana, w końcu to wprowadzi. Jeszcze jakby uzupełniając to, co mówi profesor Gąskowski, mamy w tej chwili działające motocykle ratunkowe, to funkcjonuje. Tylko to jest proteza organizacyjna. To jest proteza, natomiast mamy zapowiedź z ministerstwa, że z punktu widzenia formalno-prawnego to zostanie uregulowane w roku przyszłym. Tylko tak jak dzisiaj rozmawiałem z panem podsekretarzem stanu, panem doktorem Markiem Kosem i mówiłem, że w naszej firmie wygląda to w ten sposób, że jeżeli nie ma już pogody do jeżdżenia na dwóch kołach, tak jak jest nielotna pogoda dla statków, to nasi medycy, paramedycy o dobrym przygotowaniu przesiadają się na auto własne, jednoosobowe. Pan jest, panie profesorze, miłośnikiem nowoczesnych technologii i zielonej energii. My mamy e-trona, na którym on się po prostu porusza i jest tym first responder, który przyjeżdża, dopada pacjenta, uruchamia cykl zdarzeń, wspiera, dojeżdża zespół z ambulansu klasycznego i robota jest dalej robiona, a on często jedzie dalej, żeby znowu reagować jako first responder. To jest dobre rozwiązanie. To jest dobre rozwiązanie, popieram taką ideę. Jest też tańsze. Tak. Pojawiło się też pytanie. Pan Michał Górnikowski, panie Michale, bardzo dziękuję. Co panowie sądzą o pomostówkach dla ratowników po studium, którzy ciągle są w systemie i chcą się kształcić, podobnie jak to było w zawodzie pielęgniarek? Wydaje mi się, że pytanie bardzo dobrze skierowane do pana jako kierownika zakładu ratownictwa. Panie Michale, to ja powiem panu w ten sposób. To pytanie jest jak najbardziej zasadne, natomiast zastanawiam się, czy ono nie jest zadane przynajmniej 10 lat za późno. Dlatego, że pragnę przypomnieć, od którego 2007 roku wstrzymano, dobrze mówię? Studium medyczne. Wstrzymano kształcenie w ramach specjalnych 2.12. W 2.12, tak? Czyli w 2012 roku wstrzymano kształcenie ratowników medycznych na poziomie studium policjalnego. To znaczy, ja myślę, że to jest fajny pomysł i myślę, że nawet warto by było uruchomić 2-3 roczniki. Natomiast jest pytanie też, jakie będzie zainteresowanie. Tak? Dlatego, że przypomnę, że pierwszy rocznik, który kształcenia w zawodzie ratownika medycznego został uruchomiony w liceum imienia PCK na Rybaki w Poznaniu, pamiętam jak dziś, u Krzyśka Panównika, no to proszę zobaczyć, to jest 92 rok i tych ratowników, którzy są po dwuletnich szkołach jest już coraz mniej, bo dzisiaj wchodzą na rynek tylko ratownicy po studiach pierwszego stopnia. Znaczy tak, ja jestem za tym, żeby nawet zrobić kilka edycji dla ratowników, żeby uzupełnić ich wiedzę, natomiast też jest pytanie, jakie jest oczekiwanie, bo proszę zobaczyć, jakie są fakty prawne.
Fakty prawne są takie, że ratownik po 2-letniej szkole policjalnej i ratownik po studiach 1. stopnia ma te same uprawnienia. Absolutnie tak. Więc co wniesie ukończenie studiów pomostowych, żeby czy tylko uzyskanie tytułu licencjata? Bo jeżeli tak postawimy pytanie, to jest pytanie, czy będą chętni. Tak. Czy będzie popyt na ten produkt? Bo tak, dokładnie tak. Tak będzie. Pojawiło się pytanie. Pan Szymon, panie Szymonie, dzięki, że pan z nami jest, pan Szymon Czyżewski. Panie profesorze, pytanie dotyczące pracy poza ZRM. Zabezpieczenia medyczne lotnisk. Przepisy są jasne, ale zarządcy lotnisk wpadli na pomysł zastąpienia ratowników medycznych ratownikami KPP i bardzo brnie to w tym kierunku. Co pan o tym myśli? Dla mnie temat nie do zaakceptowania. Jak sądzę, pytanie do pana profesora. Oczywiście, że się zgadzam, że jest nie do zaakceptowania. No tu w ogóle nie ma o czym dyskutować. To jest próba, jak się domyślam, obniżenia kosztów. Tak? Natomiast no, wszystko jest fajnie, dopóki się nic nie wydarzy. A czy w takim momencie konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej może wystosować swoje stanowisko oficjalnie, powiedzieć do ministerstwa, czy gdzie tam to powinno trafić, że pan jako tutaj reprezentujący interesy tej grupy zawodowej związanej z medycyną ratunkową nie akceptuje takiego rozwiązania? Czy ma to jakąś wartość sprawczą? Trochę wracam do tego, co nie chodzi o interesy medycyny ratunkowej, tylko interesy potencjalnych pacjentów. Tak, o tym mówimy właśnie. Czy pańskie zdanie jest na tyle silne, że ktoś to bierze pod uwagę, czy też zostanie to trochę zignorowane, jak wcześniej były te wątki rozmowy, że ktoś może nie słuchać waszego autorytetu i waszych doświadczeń? Czy raczej ma to taką siłę? Nie odnosimy wrażenia, wie pan, że ktoś nas ignoruje. Te swoje stanowiska, które formułujemy, moim zdaniem są czytelne, jasne i jednoznaczne. Myślę, że jeżeli coś, co my proponujemy, albo coś opiniujemy według swojego doświadczenia, wiedzy i naszej orientacji w temacie nie przechodzi tak jak w tym kształcie, to są podejmowane decyzje na zasadzie troszkę mniej merytorycznej niż toczy się dyskusja na te tematy. Pozwolę dodać sobie tylko 2 komentarze, które pojawiły się odnośnie pomostówek. Pan Adrian raz jeszcze do nas się odezwał. Pomostówka otworzy drogę do pójścia na magisterkę 2. stopnia, mówimy o studiach 2. stopnia. Pomostówka wniesie wyższe możliwości zawodowe i zarobki. Stawki w konkursach już się teraz różnią. Po studium nie można również pełnić funkcji kierowniczych, na przykład w dyspozytorni medycznej. I trzecie pytanie, i trzeci komentarz, pan Michał napisał, że chodzi o, tak, to już było, o pójście dalej. Jest wielu ratowników medycznych, którzy w tym momencie, drodzy Państwo, pracują nawet w LPR-ze, którzy nie są po licencjatach, a są po studium medycznym? Znaczy, odnosząc się do tych 3 merytorycznych komentarzy. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby słuchać głosu środowiska. A jeżeli dlaczego o tym mówię? Bo są ludzie, którzy są tym zainteresowani, są ludzie, którzy nie są tym zainteresowani. Ja mam znowuż nadzieję, że jak najszybciej ukonstytuuje się samorząd zawodowy ratowników medycznych, który powinien słuchać głosu swojego środowiska, powinien przeanalizować zapotrzebowanie na takie studia, poziom zainteresowania, czy ci ludzie będą chętni na przykład zapłacić za studia pomostowe. Naturalnie. I wtedy z taką inicjatywą wystąpić. To jest moje zdanie w tej sprawie. Ireneusz Szafraniec. Ireneuszu, drogi, pozdrawiam Ciebie najserdeczniej. Rozmawialiśmy ostatni raz w Wiśle. Bardzo ciekawa rozmowa. Problemem w funkcjonowaniu systemu PRM są źle funkcjonujące POZ, a tym samym zbyt duży odsetek wyjazdów nieuzasadnionych. Czy nie warto naprawić funkcjonowanie lekarza POZ? No mówiliśmy to już wcześniej, że to jest jeden z elementarnych zasad. Ale Irku, przecież w Twoich rękach jesteś na czele jednego ze stowarzyszeń zrzeszających ratowników medycznych. Tu jesteś, ja myślę, że to jest jak najbardziej coś, o czym trzeba rozmawiać. I no to nie jest dla mnie zaskakująca ta teza, bo ja to na samym początku powiedziałem. Drodzy Państwo, weźmy teraz odrobinę małego oddechu. Ja nie kończę jeszcze audycji, chociaż już godzina 40, jak pan profesor przyszedł, a ile to potrwa? Mówię, chwilę, no dobrze, damy radę. Już godzinę 40 rozmawiamy. Zauważyłem, panie Jacku. I idzie to nieźle nawet.
Zróbmy drugi odcinek. Ja chciałem pochwalić się jedną rzeczą, drodzy Państwo. Jest z nami, nie wiem dzisiaj, prawdopodobnie nie, bo Mike z Górskiej Chaty jest gdzieś daleko. Narysował dla nas taki plakat, rysunek, który pokazuje nasze 100. wydanie. Tu zabiorę tylko to tło, drodzy Państwo, 100. wydanie NT Live, gdzie jest ewidentnie pięknie narysowany odcinek, na jego sztaludze NT Live, jego postać, jest cała jego zgraja, jest Kuna, jest Gwidon, jest Spigon i parę innych ważnych elementów na tym plakacie. Już leci na nasz profil facebookowy Majku z Górskiej Chaty. Szapoba, jesteś mistrzem świata w tym, co robisz, bardzo Tobie dziękuję i to jest najpiękniejsza kartka urodzinowa, jaką dostaliśmy kiedykolwiek w naszej krótkiej, ale jednak karierze. Zatem Majku, gdziekolwiek jesteś, dziękuję Tobie bardzo mocno. Pojawiają się jeszcze pytania, jeszcze komentarze. Jeżeli one jeszcze będą się pojawiać, to ja bardzo proszę, drodzy Państwo, krótkie, żebyśmy mogli realnie się do nich odnieść. Jest z nami ratownik na Wyspach, człowiek, który prowadzi duży, bardzo ważny profil w mediach społecznościowych, Paweł Bednarenko, ratownik polski, który wyjechał do NHS-u. Napisał tak: dzień dobry panowie, witam Jacku. Chciałem się z szanownych panów zapytać, jak zaopatrują się panowie na funkcję niemedycznych responderów, którzy udają się do potencjalnego zatrzymania krążenia. Fantastyczny pomysł. W Wielkiej Brytanii odbywa się to na etapach zweryfikowanych wolontariuszy aplikacji Responder. Niektórzy nie posiadają własnego wyposażenia, natomiast otrzymują wezwanie do potencjalnego zatrzymania krążenia lub CFR wolontariuszy, którzy są szkoleni, wyposażeni i dysponowani przez system ratownictwa medycznego. To jest fenomenalny pomysł i to nie jest tak, że nic się w tym kierunku w Polsce nie dzieje, dlatego że te pierwsze ruchy zaczynają być wykonywane w oparciu o ochotnicze straże pożarne. Są przygotowane w tej chwili założenia, jest pilotaż w Wielkopolsce, są przygotowywane założenia, jak ten system powinien wyglądać, jak go stworzyć, żeby on był realny, jak stworzyć system szkolenia tych pierwszych ratowników. Ja wiele lat temu powiedziałem tak: żaden idealnie działający system ratownictwa medycznego nie będzie skuteczny, jeśli naoczny świadek zdarzenia nie rozpocznie udzielania pierwszej pomocy. Przeżycia. Dokładnie. I teraz oczywiście jest osoba, przy której dochodzi do zatrzymania krążenia, przy której dochodzi do nieszczęśliwego wypadku, ale jest osoba będąca 100, 200, 500 metrów od miejsca zdarzenia i właściwa aplikacja, gotowość, powiadomienie przez dyspozytora uruchamia takiego first respondera do działania. To oczywiście co do idei to jest absolutnie pomysł, któryśmy powinni popierać, który powinniśmy wprowadzić, natomiast jak zwykle sprawa się rozbija o szczegóły. Moje doświadczenia ze Stanów. Tak? Wieżowiec, w którym pracuje 2500 osób. W tym wieżowcu jest 2 first responderów wyposażonych w system łączności, mających zaawansowaną apteczkę do takiego à la KPP i pracodawca zwalnia ich 2 razy w roku na szkolenie, za które płaci stan. Pracodawca daje mu nawet premię za to, jeżeli działa. Motywacyjną. No i teraz przelejmy to na polskie warunki, tak? Znaczy, ja mogę powiedzieć tyle, że zarówno pan profesor Robert Jerzy Ładny, jak i ja jesteśmy zaangażowani, to mówię wprost, formalnie we wsparcie powstającej koncepcji tego systemu. Natomiast, tak jak powiedziałem, trzeba się zastanowić, bo ta aplikacja to jest już coś, co jest powstało dla tego przedsięwzięcia, to już mamy. Natomiast musimy się zastanowić nad wyposażeniem w podstawowy sprzęt, nad uzupełnianiem tego sprzętu, jeżeli zostanie wykorzystany. To są takie przyziemne rzeczy, które jednak mają ogromne znaczenie. Powiem więcej. Pewnego czasu w Polsce był szał, wstawiamy wszędzie AED. No i zrobiliśmy gigantyczny postęp w tym zakresie. Byłem niedawno recenzentem w przewodzie doktorskim pana magistra, który opisał, jak ten system w Polsce działa.
No i hucznie do ściany przywieszaliśmy AED, a po 2 latach już zapomnieliśmy, że trzeba zrobić przegląd, że trzeba wymienić elektrody. I nie chciałbym, żeby ten first responder poległ na takich przyziemnych rzeczach. To trzeba dzisiaj odpowiedzieć, czy to jest gmina, która powinna się tym zająć, czy może straż pożarna, czy system ochotniczych straży pożarnych. To jest coś, co musi bardzo szybko zakończyć dyskusję, żeby to wprowadzić, żeby to rozwijać. Bo to jest chyba trochę tak, jak chcemy czasami kupić sobie małe zwierzątko, szczególnie małe dzieci chcą mieć psa, kota, a potem to tata czy mama wyprowadzają tego psa. A na końcu kończy w schronisku. Dokładnie tak. O ile nie w lesie przywiązany do drzewa, nie daj Boże. Oby nie. Panie profesorze, zwracam się do pana profesora Ładnego, bo wydaje mi się, że pytanie jest adresowane idealnie do pana. Pan Stasiek Papurzyński raz jeszcze napisał, czy obecna definicja lekarza systemu nie jest zbyt szeroka? Czy specjalista ortopedii, pediatrii w rzeczywistości ma możliwość wdrażania przedszpitalnej, wspomnianej wcześniej wstępnej, intensywnej terapii, o której powiedział pan już Gałązkowski, pan profesor Gałązkowski, bardzo przepraszam. Można, jakby ta definicja ma takie jakby uwarunkowania historyczne, gdzie sporo osób, zwłaszcza z tych dziedzin zabiegowych, właśnie typu ortopedia i chirurgia, jakby ze względu na te czynności zabiegowe, które obejmują działania z zakresu medycyny ratunkowej, jakby spełniały te kryteria. Jeżeli są to osoby, które już mają doświadczenie w działaniach ratowniczych jako lekarze systemu i sprawdziły się w tym systemie, to jestem za tym, żeby do momentu wyszkolenia odpowiedniej liczby lekarzy specjalistów medycyny ratunkowej te specjalności były uwzględniane jako lekarze systemu i trzeba powiedzieć, że rozszerzyliśmy też definicję lekarza systemu o lekarza neurologa i lekarza kardiologa, spodziewając się, że nie znajdziemy chętnych do bycia, a znaleźliśmy, a w tej chwili chyba zresztą słusznie wprowadzamy też do grona tych osób lekarzy specjalistów intensywnej terapii interdyscyplinarnej i mówię, jeśli tam te osoby się sprawdzały, posiadając te specjalizacje, to niech tak już zostanie, natomiast idziemy w tym kierunku, żeby to były te specjalności jak najbardziej pokrewne do medycyny ratunkowej. Jest z nami dzisiaj Ania Burczyńska, Ania, która była nie tak dawno gościnią naszej audycji, też współtwórczynią odcinka Crew Resource Management w zespołach urazowych. Ania jest ratownikiem medycznym, ratowniczką medyczną i zaprosiła do rozmowy kapitana Jednaka i Alojzego, którzy obaj są pilotami. I rozmawialiśmy, jak procedury CRM-u można wykorzystywać w przestrzeni medycznej. Dzisiaj Ania zadaje pytanie, szanowni panowie profesorowie, czy są jakieś pomysły, plany na zwiększenie roli kompetencji miękkich w pracy zawodowej ratownika medycznego na poziomie licencjatu lub w przyszłości, jeśli chodzi o 2. stopień? Aniu, najserdeczniej Cię pozdrawiam. Jeśli chodzi o 2. stopień, bo na poziomie licencjatu to już nie, w standardzie nauczania przewidzieliśmy sporo tych godzin na te czynności miękkie. Tak jak najbardziej wchodzi to, już jest opublikowany standard nauczania na 2. stopniu. Bardzo proszę, że pani Ania sobie tam zerknęła. W ogóle rekomenduję Anię jako pomysłodawczynią tych CRM-ów, bo jest w tym świetna. Panie profesorze, muszę powiedzieć, że zrobiła Ania na mnie ogromne wrażenie. Co panowie myślą o uruchomieniu numeru doradczego dla pacjentów? Obok 39 czy numeru 112. Często pacjenci podają, że nie chcieli karetki, która została zadysponowana przez dyspozytora. Oni chcieli jedynie porady i pomocy takiej doradczej. No dobrze, no to znowuż, jak to było? Taki numer istniał. Był starszy lekarz dyżuru w pogotowiu ratunkowym. Odbierał, radził. No ale jak się posypało parę zgonów i jak trzeba było odpowiedzieć, to brakuje chętnych do takich porad. To tak najprościej odpowiadam. Możemy zastanowić się nad przywróceniem swego rodzaju teleporad przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, jeśli chodzi tylko o poradę. Zresztą dużo takich porad drogą telefoniczną jest udzielanych. Proszę o wasze, drodzy państwo, krótkie pytania. Jest to dla mnie wyzwanie techniczne. Nie problem. Pan Arek Szukowski napisał dość długi komentarz i pytanie. Na dzień dzisiejszy dostępność ZRM-S z lekarzem jest bardzo ograniczona nawet w miastach wojewódzkich. Pacjenci nie wybierają swojej choroby, a takiego pacjenta należy odpowiednio zabezpieczyć. Czy ratownicy medyczni po studiach magisterskich lub specjalizacji
będą mogli wykonywać w trakcie czynności takie jak fingerterakostomii czy procedura wcześniej wspomniana RSI. Zwiększona ilość leków, chodzi chociażby o ketaminę, o temidat, o rekorumium i tak dalej, i tak dalej. Znaczy mi się wydaje, że my już o tym rozmawialiśmy. Tak. Nie chciałem zostawić tego. To nie jest sztuka, czy będą. Tylko kiedy? Tylko pytanie jest, jak dobrze będą potrafili to wykonać. Czy osiągną taki poziom wyszkolenia, taki poziom umiejętności manualnych, żeby zrobić to dobrze. Ja do tego w ten sposób podchodzę. Zbliżając się do końca naszego dzisiejszego spotkania 100, bo będziemy imprezować, chciałbym, żebyśmy... Woda z cytryną? Tak, cały czas. Już po prostu nerki dzisiaj są tak przefiltrowane, ale to dobrze, bo o nerki trzeba dbać. Panowie profesorowie, jak już powiedzieliśmy o diagnozie, o tych metodach, o zasadach, jak to powinna ta przyszłość budowana, to w podsumowaniu naszym i w takich idealnych warunkach, gdybyśmy teraz zrobili sobie podsumowanie dzisiejszej rozmowy o przyszłości medycyny ratunkowej, ratownictwa medycznego, wszystko to, co sobie wymyślimy w podsumowaniu, zanosimy w odpowiednie ręce ministerialne i oni to spełniają. To co w takim podsumowaniu powinno być, nawiązując do tych wątków, które były, ewentualnie zgrabnie je ogarniając? Ja mam takie przyziemne to, co Pan już mówił. I nic więcej. Okay. Osiągnijmy ten standard ABCD. To mówił Marcin między innymi też, tak? To jest moje marzenie, bo ja jestem realistą, tak? Okay. Panie profesorze, ja natomiast już tu wypowiedziałem się na temat tej ustawy, chyląc czoła przed twórcami, przed osobami, które konstruowały tę ustawę z 2006 roku. Dobrze, że ona jest, ale w zasadzie już możemy powiedzieć, że jedyną jakby zaletą tej ustawy to jest to, że ona w ogóle jest, także moim marzeniem byłoby to, żeby ta duża nowelizacja ustawy, która stwarza nam dużo możliwości, o których też dzisiaj dyskutowaliśmy, żeby jak najszybciej ujrzała światło dzienne. Bardzo, bardzo za to dziękuję. Pojawiają się jeszcze pytania, akty prawne związane z Ministerstwem Zdrowia, o zabezpieczenia medyczne, imprez masowych i tak dalej, to pan Jakub tutaj przekazał tę informację. Pozwolicie, drodzy Państwo, że ja spiszę ewentualnie te pytania i przekieruję do Pana, Panie Profesorze. Mamy z sobą kontakt poprzez media społecznościowe. I tutaj chciałbym przede wszystkim jeszcze podziękować dwóm osobom, których nie ma z nami. Pani Justynie Sochackiej, pani rzecznik prasowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, dzięki której bardzo dużo udało nam się przez 4 lata zrobić z Wami, Panie Profesorze. Te odcinki z LPR-em, to zaufanie, które żeście obdarzyli moją osobę i nasz zespół, to jest dla mnie ogromnie wielka radość i proszę uściskać Justynę. Gwarantuję, natomiast Jacku, jak mogliśmy nie obdarzyć tym zaufaniem. Ale mogliście, ale za to też bardzo dziękuję. Ja Ci powiem, że Ty i Twój zespół jesteście marką godną zaufania. Dzięki. Ta idea, która przyświecała utworzeniu tego kanału, tej wymianie, tej misji edukacyjnej, jest zewsząd godna poparcia i stąd Dzięki też bardzo. Nasza postawa. Ale proszę wyściskać. Dobrze. Bardzo. A do Pana też można ściskać tę osobę, profesor Akademii Śląskiej, profesor Klaudiusz Nadolny. No, gdyby nie Klaudiusz, to nie byłoby pewnie Pana dzisiaj tutaj i w sympozjum, i dzisiaj w audycji, więc bardzo podziękuję Klaudiuszowi za to, że się wystarał o to, że Pan się zdecydował na rozmowę z nami. Więc jak to mogłoby nie być, jak jestem współorganizatorem? Ale mógł Pan powiedzieć, że nie będę z Borowiakiem rozmawiał, to on gaduła jest ale rzeczywiście Klaudiusz był konsekwentny. Tak, urabiał Pana długo, bo już mieliśmy długi czas na to, ale zbliżaliśmy się do ostatniego wydania. Wszystkim naszym partnerom, Lukas Felczer, Marek Maślanka był dzisiaj z nami, pozdrawiał nas, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego, Ratunkowa w Roztoce, Ratownictwo Medyczne łączy nas wspólna pasja, Prehospital Blog, Tomasz zawsze się kłania nisko, Paramedyk Polan Ratownictwo, Krzysztof Kotliński, Śląski Sanitariusz, jeżeli na pewno kogoś pominąłem, na 100%, pewnie tak, ale wiecie doskonale, jak dużo Wam zawdzięczam i bez Waszego wsparcia medialnego, udostępnienia, polecania tego wszystkiego, co robimy, nie udałoby się nam tego zrobić. Tak więc jestem Wam bardzo zobowiązany, jestem też wzruszony tym, że udało się dzięki Wam stworzyć społeczność, może małą, ale jakościowo całkiem nie najgorszą. Tak myślę, panowie profesorowie. Dzisiejszą audycję zrealizował Łukasz Wierzba z Luka Artist Studio. Dziękuję Tobie, Łukasz. Wydawcą dzisiejszej audycji była sekretarz redakcji NTLive Jagoda Nowak, której niezmiernie nisko się kłaniam.
Państwa i moimi goście byli krajowy konsultant w dziedzinie medycyny ratunkowej, pan profesor Jerzy Robert Ładny i pan profesor Robert Gałązkowski, wieloletni dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i obecnie koordynator mobilnej grupy zabezpieczenia, akademicki wykładowca, mentor wielu z nas i bardzo wam za to dziękuję. A już jutro o godzinie 8:30 pierwszy oficjalny wywiad z nowym dyrektorem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, z panem doktorem Marcinem Podgórskim, który przyjął zaproszenie i w życiu nie robiłem audycji o 8:30 rano, ale przed wyjazdem do Warszawy obiecał. Tak więc 8:30, bądźcie jutro z nami. Pierwszy wywiad oficjalny z nowym szefem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Drodzy Państwo, ja nazywam się Jacek Borowiak, a to był 100. odcinek Nordic Get Live. Kłaniam się Wam najniżej, tylko jak się tylko da. Dobrej nocy, wszystkiego dobrego, a my idziemy świętować. Dziękujemy. Dziękujemy.